Słuchaj, mój tweet, który postawił na nogi cały świat, miał 15 razy więcej wyświetleń niż mnie ludzi obserwuje z tym. Lechu, już jesteśmy i to dobra informacja, bo chodzi o to, żebyśmy dzisiaj mogli odpowiadać. My już tu gadu, Lech Sidor naprzeciwko mnie, a to oznacza, że rozpoczynamy trzeci serwis. Dzień dobry, Lechu. Witam serdecznie. Tak z zaskoczenia cię wziąłem, bo to dzisiaj się role zmieniają w tym studiu. Ja tutaj siedzę na miejscu gospodarza, ale o tenisie to on wie chyba wszystko, albo prawie wszystko, bo chyba jakbyś powiedział, że wiesz wszystko, to by była taka pycha, więc prawie wszystko powiem. Tak, nigdy się nie wie wszystko, tak jak mówił klasyk, człowiek się uczy całe życie. Dzisiaj jest dobra sytuacja, bo nie będę miał szansy zagadać mojego gościa, bo często mi zarzucają, że zapraszam gości i zagaduję, ale takie jest życie. To Dzisiaj, sam siebie możesz zagadać. Sam siebie mogę zagadać. Musiałbym lustro postawić na studio tutaj. Dzisiaj Adam jest ze mną, bo pełni rolę takiego troszkę cerbera, strażnika moralności. Ktoś cię musi trzymać, tak jest. Słuchaj, tak całkiem poważnie to witamy wszystkich internautów. Jesteśmy na żywo, rzecz jasna, w studiu Ekran po raz kolejny, trzeci serwis. Dzisiaj forma zupełnie inna. Można już wchodzić na czat na YouTubie i zadawać pytania. Lech Sidor będzie dziś na nie odpowiadał. To się nazywa Q&A, więc bardzo proszę o gęste, intensywne, mądre i ambitne pytania. Ja tutaj mam to wszystko pootwierane na tablecie i zrobimy wszystko, abyście byli usatysfakcjonowani, bo to wy, drodzy fani trzeciego serwisu, jesteście najważniejsi. I kilka informacji porządkowych. Mecz się jeszcze toczy, więc mamy chwilę, więc tak. Subskrypcje to jest dla tych dżentelmenów najważniejsze, więc klikamy sobie subskrypcję. Udostępnienia, aby wszystkim tym, którzy są fanami sportu, a zwłaszcza tenisa i wszystkich innych rakietowych, dać info, że trzeci serwis, że coś takiego powstało i że warto być razem z nimi. Naprawdę się chłopaki znają. Oprócz tego także komentarze, udostępnienia na Facebooku, na Instagramie, za to bardzo dziękujemy. Umowę mamy z Lechem taką, że jak będzie nas 200, będzie 200 łapek w górę, to wtedy zaczną się pytania do Lecha, choć niektórzy już tu piszą tak: Lechu, ty jesteś prawdziwy ogień. Ja to jestem zazdrosny, jak to czytam. To znaczy, wiesz, to można interpretować w dwójnasób, trójnasób, albo nawet na dużo więcej sposobów. To ciekawe. Ktoś ten zadający pytanie musiałby doprecyzować i wyjaśnić, o co mu chodzi, tak na dobrą sprawę. Słuchaj, będziemy rozmawiali o Idze Świątek, rzecz jasna, o Darii Abramowicz także, bo pytań jest w bród w tym zakresie, to nieco później. Niektórzy mówią, że jestem podobny do Norbiego. No, kobiety są gorące, dzisiaj 2 facetów w studiu, ale o kobietach też będzie mowa. Słuchaj, Norbiego akurat udało mi się poznać. Kłóciłbym się na ten temat, czy jesteś do niego podobny. Słuchaj, ja też z Norbim pracowałem w Telewizji Polskiej, więc go gorąco pozdrawiam. Ale całkiem do rzeczy. Zanim się zbiorą te pytania, zanim będzie was 200 osób, do czego namawiamy i zanim Lechu odpowie na pytania, to toczy się Indian Wells, finał kobiet. Bardzo zacięty, wydawało się, że pójdzie prościej, a jednak jest to gra przewidziana na jeszcze kilkadziesiąt minut. No zobaczymy, bo wyglądało na to, że Rybakina sobie ładnie mecz ustawiła. Świetny set, bodaj 30 minut. To się rzadko zdarza w finałach, tym bardziej, że na papierze jeszcze nie, ale grają jedynka z dwójką, bo mamy Sabalenkę, a za moment od poniedziałku Rybakina, która zrzuciła Igę Świątek z dwójki. Iga się na najniższy stopień podium przeniosła, będzie trzecia, no to de facto grają 1-2 i te finały 1-2 bardzo często mają taką historię, że jest
Szybko dla ciebie, szybko dla mnie, a potem bierzemy się za przysłowiowe łby i gramy na noże do końca. Może to będzie wyglądało tak, jak mówię, a może będzie to szybszy mecz, bo pierwszy set 30 minut. To też rzadko spotykane. Ale mówię, do finały rządzą się, to banał, ale finały rzeczywiście rządzą się swoimi Ale dla prawami. kibiców dobrze, bo czym dłużej, tym lepiej ta Dla uczta trwa. kibiców dobrze, tak. Tym bardziej, że organizatorzy zrobili ukłon w stronę widzów, bo nie chcieli doprowadzać do sytuacji, żeby finał pań rozgrywany kiedyś w sobotę w takich wielkich imprezach, szczególnie w tam Sunshine Double, no nie zgromadził pełnego stadionu. A ten stadion to drugi stadion na świecie. Nie wszyscy wiedzą, że pierwszy jest na US Open, Court Louis Artura Ashe'a, natomiast ten jest numerem 2. I teraz jeżeli by panie grały, wiesz, na takim do połowy zapełnionym stadionie, to nie wyglądałoby to dobrze. A dzisiaj, robiąc finał pań i za parę godzin finał panów, no jednak bilety w pakiecie pewnie są bardziej korzystne do kupienia, więc to wpływa też na to, że jest fajna atmosfera, że jest full na stadionie, a gra się przy takiej widowni zawsze ekstra. Nie? Gadamy o kobietach. Chcielibyśmy gadać o tym, że to Iga Świątek walczy dzisiaj o triumf. Tak się nie stało. No niestety tak się nie stało. Iga Świątek... Dasz mi 2 minutki? Dasz mi 2 Ja minutki. ci dam czas na expose, a ja zbieram te pytania. To zróbmy Dobrze. tak. Zanim zaczniemy Q&A, to ty spokojnie omów sytuację, bo to bardzo ważne dla fanów trzeciego serwisu, a ja cały czas przypominam, że czekamy na wasze pytania, udostępnienia i można te transmisje już dawać dalej. Bardzo proszę. Dobrze, więc ja będę miał dla Państwa kilka cennych informacji i mam nadzieję też, między innymi, że te informacje pomogą sformułować kilka fajnych pytań, bo tych pytań wokół całego turnieju jest bardzo dużo. Zacznijmy od pani Linette i Frank. One przegrały w pierwszej rundzie. O ile Linette na to się nie liczyło za bardzo na jej wygraną, to Magdalena Frank troszkę niestety dla siebie i dla nas kibiców zagrała nie tak jak trzeba, przegrała z bardziej rasową deblistką niż singlistką. To taki wypadek przy pracy, a to ważne, bo w tysiączkach, w tych turniejach WTA i ATP 1000 zarabiają duże pieniądze i zarabiają duże punktów. Troszkę niespodzianka in minus, bo Magdy Linette, czy ona wygra, czy ona przegra, ja już mam taką zasadę, że jej nigdy nie krytykuję, dlatego że to jest dziewczyna, ona wie, że jest na ostatniej prostej, gra, zarabia dodatkowo, cieszy się życiem. Póki jej zdrowie będzie dopisywało, ona będzie zawsze w tych turniejach grała. Jak organizm powie basta, to i Magda Linette zniknie nam z ekranów. Iga Świątek jako trzecia oczywiście. Były występy, była Kayla Day, była Maria Sakkari, Karolina Muchowa i zakończyło się na linie Svitolinie. Prawdę powiedziawszy, najlepszy mecz dla mnie z Sakkari. W ogóle wejście w turniej Igi Świątek wyglądało fenomenalnie, bo ktoś, kto pamiętał Igę na Bliskim Wschodzie, to jak porównał początek z Kaylą Day, to 187 zawodniczka na świecie, więc wiadomo, że Iga z taką zawodniczką gra na dużym luzie, na dużym spokoju i pewna siebie. To ja dawno nie widziałem, żeby Iga weszła w tak dynamicznym trybie do meczu. 6-0, poniżej pół godziny, no demolka. Człowiek demolka z Sylwestrem Stallone chyba, o ile dobrze pamiętam. Natomiast drugi set, coś się zacięło, jakiś mały zgrzyt, trochę nerwowo się zrobiło. Amerykanka coś trafiła, Iga nie trafiła, bo tam był mecz taki, że nie zależało praktycznie nic od Amerykanki. Jak Iga trafiała, nie było gry, jak nie trafiała, no to zrobiło się 1-5. Ale brawa dla niej, że wyciągnęła, doprowadziła do tiebreak bez historii. I druga runda najlepsza Iga Świątek w tym turnieju, bo wszyscy mówią, o, z Muchową było super. Nie, nic bardziej mylnego, przynajmniej dla mnie, bo z Marią Sakkari, niebezpieczny mecz. Sakkari, która odbudowała formę i fizyczną, i psychiczną, i tenisową, co za tym idzie. Niedawno grała Igę w bardzo dobrym stylu, też nie zostawiła naszej tenisistce zbyt wiele przestrzeni do popisu. I tego meczu się troszkę obawiałem, ale jak zobaczyłem, jak panie weszły na taki poziom już praktycznie po pierwszej, drugiej piłce, one weszły na poziom nieprawdopodobny, utrzymywały przez kilka gemów ten poziom, a potem Iga zdominowała Sakkari na wszystkich polach. Fizycznie, tenisowo, miała radość z gry, miała uśmiech na twarzy i rzeczywiście wynik 6-3, 6-2, jak na rewanż, okrutny na tym poziomie. No i co się działo dalej? Wszyscy myśleli, że trzecia runda Muchowa to będzie mecz zacięty, bo Muchowa, jak sama Iga mówi, najlepiej grająca dla oka tenisistka, ona lubi ją oglądać, wręcz nawet podkreśliła, że to chyba jedyna tenisistka, którą ona
obserwuję, czy w telewizji, czy na żywo i rzeczywiście wynik 6-2, 6-0, ale jedną rzecz chciałbym zaznaczyć. Muchowa została w szatni w tym meczu. To, że Iga wygrała, tam był jeden fajny element, troszkę zagrała wolniej, troszkę wyżej, pojawiła się taka, no brzydko mówiąc, stara Iga, ale w cudzysłów to biorę duży, bez nerwowości, spokojnie, bez żadnych niepotrzebnych ruchów, ale niestety no, Muchowa była tłem. Została w szatni, tak jak mówię, już po 2-3 piłkach było widać, że ona nie wierzy nawet w sukces, żeby mogła tutaj Idze podskoczyć, więc takie zachwyty z jednej strony, internet zapłonął, jak to internet ma w zwyczaju, ochy i achy, a ja stonowany taki optymizm z mojej strony, dlatego że wiedziałem, że prawdziwe schody zaczną się ze Svitoliną. No i co się stało ze Svitoliną? Był pierwszy gem, 2 podwójne, piłka z nerwu, rzucana za nisko, proste błędy techniczne, jak na klasę dziewczyny, bo Iga przecież to klasa światowa, to się nie ma co oszukiwać. I szarpanina, nerwowość właśnie, ten sposób grania. Jakby ktoś, kto widział pierwszy raz Igę, to miałby ciężko napisać charakterystykę zawodnika w 4-5 zdaniach, bo rzeczywiście ten mecz tak wyglądał. Set dla Svitoliny, potem Iga, 6-4, potem 6-4 Svitolina i ten słynny gem, kiedy ona szła na zmianę. Właściwie to cały czas, bo mowa potem też praktycznie słyszało się z każdego kąta internetu, wyskakiwało nazwisko Darii Abramowicz, bo Daria Abramowicz, pełniąca rolę psychologa od wielu, wielu lat, z sukcesami, nie ma ostatnio dobrej pasy. To są zachowania, które można je porównać z dolewaniem oliwy do ognia, a ja pierwszy obrazek, jak ja zobaczyłem, jak reaguje Iga na tą dyskusję, no bo ta dyskusja była cytowana przez wszystkie media świata. To już media nawet argentyńskie i jakieś tam, wiesz, południowoamerykańskie tłumaczyły to na swoje języki. Sarkazm ze strony Igi w odpowiedzi właśnie do Abramowicz na to, żeby ona grała na poważnie, no, że gram dla żartów, czy tam gram sobie dla przysłowiowych jaj. To takich rzeczy nie może być, jeżeli gramy o stawkę, największą stawkę z możliwych, no bo to na tym poziomie to już gra idzie no, naprawdę o wszystko. Ale myślisz, że to jest ten moment, że tutaj przecinek i nieco więcej? Bo internauci też o to pytają. Zresztą to odbiło tak się, wiesz, echem, tak jak powiedziałeś, w portalach nie tylko sportowych, ale i plotkarskich. Oczywiście, I tu oczywiście. mamy tak, już lecąc, co prawda i mamy 112 łapek, ale zrobimy wyjątek. 215 nas jest, bardzo dziękujemy. Czarne chmury nad Darią Abramowicz. Czy to jest dziś moment, aby ze sztabu ją wywalić? Centralnie pytają fani tenisa, którzy są fanami także trzeciego Centralnie serwisu. pytają, nie ma się co dziwić. Ja się tego spodziewałem. Zresztą właściwie taka dyskusja trwa od końca 24 roku. Właściwie może nie od końca, nawet gdzieś od połowy sezonu, bo to ten moment, gdzie do tego momentu, odwrócę troszkę, do tego momentu rozpisywaliśmy się o seriach wygranych. Jak się zdarzała jakaś mała porażka, mówiliśmy, dobra, wypadek przy pracy. No bo tak rzeczywiście było. A od tamtej pory częściej mówimy o seriach bez wygranych, bez turnieju, potem zeszliśmy na bez półfinałów niedawno. Okej. Wimbledon wygrany, potem Cincinnati. Z tym, że trzeba pamiętać, że sama Iga, nas, ludzi pracujących przy tenisie, kibiców, dziennikarzy, ekspertów, grających, niegrających, szanujących dyscyplinę i nie tylko, ona nas rozpieściła w pewnym sensie, dlatego że zawiesiła poprzeczkę najwyżej jak można. To już jest Duplantis. Duplantis teraz ostatnio skoczył rekord świata. 15 razy z rzędu. Dokładnie, za moment będzie tak, że będzie skakał przez okoliczne drzewa, bo nie będzie miał, bo te sprzęty nie będą mogły po prostu nadążyć. I ta poprzeczka... Złoty chłopak, tak byśmy powiedzieli. Złoty, tak. On blondyn zresztą, więc... Dobra, widziałem go w by się Kurowie. zgadzało. Schodząc trochę na dalszy plan, to faktycznie robi furorę, kobiety go kochają, ale on chyba skacze dla siebie. Tam widać było, że jest taki bardzo mocno sfokusowany tylko i wyłącznie na tyczce, mimo iż faktycznie aplauz zawsze tej żeńskiej części miał wysoki. A jeszcze trzeba dodać, że ta tyczka ma to do siebie, że oni zawsze zostają na koniec meetingu, czy konkursu w tych mistrzostwach świata, czy igrzyskach, zawsze są na końcu i cały stadion, wiesz, skupiony jest na tym jednym człowieku, który sobie hasa nad tą tyczką, tam ile to, 6,38? Tak? 6 z hakiem, tak jest. 6 z No. hakiem. Niegdyś Sergiej Bubka, a teraz... Po jednym centymetrze. Duplantis. No trzeba po jednym, bo słuchaj, jak to jest tak. 100 parę tysięcy dolarów A ja. za każdy rekord, no to A ja ja. bym też robił. Mniej się nie da niż No jeden i są centymetr. sponsorzy. A wracając Do tenisa, tak. do Igi, to ta poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko i kibic tak
w myśl takiego bardzo trafnego powiedzenia, jakie mamy, zresztą w naszym języku tych powiedzeń jest tyle, że trudno spamiętać, ale akurat to jedno utkwiło mi w głowie. Łaska kibica na pstrym koniu jeździ. To już nie pańska, ale akurat w tym momencie kibica, że ten kibic jest przyzwyczajony i dla niego Iga nie w półfinale, nie w finale albo podnosząca trofeum, to jest jedno wielkie zaskoczenie. Ciężko jest zrozumieć. Ja na przykład patrzę troszkę inaczej na tenis, na to, co tam się dzieje, bo tak jak powiedziałem niedawno, ekspert tenisowy, czy ktoś, kto pisze i mówi i chce, żeby ludzie mu wierzyli, no najlepszy wariant takiego eksperta jest taki, który sam grał, sam zarabiał pieniądze, utrzymywał się z tego, obojętnie jaka to jest skala, bo powiedziałem, to jest kwestia skali, czy grałeś w kraju, czy grałeś w Europie, czy na świecie, czy na małym świecie tak zwanym, czy grasz w wielkim szlemie. Nerwy są podobne i praca włożona jest porównywalna w taki czy inny, a efekt końcowy, no wiadomo, jest różnie. Natomiast to jest właśnie sytuacja, gdzie trzeba sobie uświadomić, że nie zawsze będą te finały, półfinały i to podnoszenie pucharu, tylko że te porażki, o których mówię, one zeszły tak przynajmniej 2 piętra niżej od poziomu, którego my się spodziewamy. Bo Iga jest po pierwsze za dobra fizycznie, dla mnie i dla wielu zresztą kibiców też, bo są też tacy, którzy mówią, że jest za wolna, to wiesz, no ale to jest wolność słowa, jest internet, możesz powiedzieć wszystko. Jest za dobra fizycznie, a co za tym idzie, dziewczyna o takich zdolnościach fizycznych, szybkość, siła, gibkość, wytrzymałość, jest w stanie w 90% radzić sobie z problemami, jakie się pojawiają w trakcie meczu. Czyli jeżeli dobrze cię rozumiem, ja laik, że ona jest dobra fizycznie, jest w stanie wygrywać, ale psychika jest 3 piętra niżej. Psychika jest 3 piętra niżej i tutaj są dla mnie z niezrozumiałych względów. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę stres związany z meczami na bardzo wysokim poziomie. Tak jak powiedział kiedyś Pete Sampras, jeden z moich ulubionych graczy, że stres jest zawsze. Jeżeli ktoś mówi do kamer, w wywiadach, że on się nie stresuje i że pełen luzik i w ogóle ma to gdzieś, to jest kłamcą i to jest wierutna bzdura. No ale ten stres daje ci też adrenalina, ona jest Oczywiście, to jest potrzebne i są zawodnicy, którzy są w stanie szybciej sobie z tym stresem poradzić, uporać się z tym i przekuć właśnie ten stres, rzeczona adrenalina, o której wspomniałeś, ona zbuduje zawodnika, zbuduje widowisko i to będzie naprawdę, wiesz, no coś, co tak jakby, wiesz, potrójną dawkę kofeiny przyjął zawodnik. Inni trudniej, dłużej, ciężej sobie z tym radzą. Mówimy tak w żargonie, że musi to rozbiegać, wypocić i tak dalej, bo jest taki zardzewiały, trochę sztywny. I właśnie tutaj w kontekście tego, o czym powiedziałem, to Iga wszystkie te parametry, które ona ma, fizyczne, to właśnie sprawność, gibkość, elastyczność, to ona każdy taki stres powinna bardzo spokojnie, grając w tenisa, bardzo podobnie zresztą jak grała z Muchową, troszkę wyżej, trochę wolniej, poprzebijać. Kiedyś Piotr Woźniacki świetnie to ujął. Ja potem powielałem to jego powiedzenie wielokrotnie trenując z dziewczynami na różnych poziomach, w różnym wieku były te dziewczyny. Słuchaj, jeżeli masz problem, włącz stoper, podnieś piłkę 20 minut, ty nie psujesz, ona biega, a jak będzie miała inny pomysł, nagranie zacznie strzelać, pojawią się błędy i masz dziewczynę w saku. No i właśnie tu się dziwię, że Iga, mając te narzędzia, potrafi sama rozstrzelać spotkanie, rozstrzelać mecz. Gra na 1 uderzenie, na 2 uderzenia, gemy uciekają błyskawicznie, co za tym idzie, sety, frustracja rośnie, zaczyna się denerwować, zaczyna się wściekać. No ale słuchaj, wejdę ci w zdanie, bo pytałem cię w imieniu naszych internautów o to, czy dosyć z Darią i takie jest wrażenie, że to, co ty powiedziałeś, ja jestem laikiem, ja sobie mogę pozwolić. Jak dla mnie psycholog, który opierdziela zawodniczkę, siedząc tak blisko, jeżeli się mylę, to mnie popraw. Tam powinien siedzieć trener, tam powinien siedzieć ci, którzy obserwują tę grę, a jeżeli tam siedzi pani, która jest rozwrzeszczana i trochę się zachowuje jak matka, siostra, kochanka,
to dla mnie to jest coś dziwnego, jako odbiorcy, że ktoś może zamiast powiedzieć, słuchaj, zacznij grać, zróbmy tak i tak, jako dobry psycholog, a jeżeli podkłada kłody pod nogi, cudzysłów, no to chyba tam miejsca nie powinno na nią być. Dokładnie tak. I widzisz, ta moja wypowiedź to była pierwsza część odpowiedzi na twoje pytanie. Okej. Wiesz, że Ja jestem trochę niecierpliwy. Czasami- Pytanie jest wywalić, czy nie Tak, wywalić? czasami trzeba trochę, właśnie, bo temat jest ciężki, nie da się w 2 zdaniach. Okej. Czyli ten wstęp, te kłopoty, nie wiadomo skąd powstałe, teraz musimy przerzucić to na inne poletko, na poletko pani psycholog. Iga zachowuje się na korcie tak, jakby w ogóle nie miała opieki psychologa w pewnym momencie. To widać, bo jest sfrustrowana, rozżalona, ma pretensje do całego świata. Nie ma takich prostych mechanizmów, jak walczyć ze stresem na bieżąco, jeżeli pojawia się banalne rzeczy. Były zawodniczki, które odwracały się tyłem do kortu, przesuwały struny, oddychały w określony sposób, zamykały oczy, wiązały buty, poprawiały coś tam, odchodziły do rogu kortu, grały na sucho. Cała masa takich, no bo wydaje mi się, że pani Daria, która no, na początku, w tych początkowych latach znalazła bardzo szybko wspólny język z Igą i jakieś metody swoje wprowadziła, które właśnie spowodowały, że Iga była spokojna, opanowana, grała swój najlepszy tenis i nawet jak przegrywała sety, bo był taki rok, bodaj 23, gdzie ta fenomenalna seria miała miejsce, przegrywała sety wielokrotnie i każdy z nas siedział spokojnie przed telewizorem, wiedział, że to na tej dziewczynie nie robi wrażenia. Ona się odwracała na pięcie, grała swoje, drugi set, trzeci set miazga wręcz. I po prostu i tak się działo wielokrotnie. Wszyscy mówili, ale jest mocna psychicznie, ale silna. Przegrywa seta, nic, żadnego wrażenia, żadnego grymasu, nic, odwraca się i robi swoje. No dzisiaj pokaż mi taką sytuację. Dzisiaj każdy przegrany gem, każda jakaś pojedyncza akcja, gdzie jest niepowodzenie, powoduje wściekłość, powoduje to, że ona się zaczyna buntować troszkę. Pytanie, czy Daria Abramowicz powinna odejść, to jest pytanie otwarte, bo jeżeli sama Daria w wywiadach zapraszana wszędzie, znaczy no nie wszędzie zapraszana, bo ona właściwie to chodzi tylko tam, gdzie może dyrygować tym, co się dzieje. To nie jest też osoba taka, która pójdzie w nieznane. Tak, ona medialnie bardzo traci, takie jest moje wrażenie jako dziennikarza, że niestety, ale nie da się jej lubić. Gdyby nie było tych sukcesów, to nie byłaby lubiana. Taka jest prawda. To fakt. Słuchaj, to fakt. pytanie naszego internauty, bo to bardzo ważne. Gosia Szczecińska, 889, taki nick. Czy dobry, szanujący się trener będzie chciał pracować z Igą, wiedząc, że nie będzie miał nic do powiedzenia? No to patrz kasus Wiktorowskiego. Wiktorowski, wiesz, on nigdy nie powie, jak to wyglądało, kulis nie zdradzi, bo klauzulę tak zwanego milczenia tam wszyscy mają podpisane. Kiedyś to opisze. Może opisze, może nie, no wiesz, jak będzie na emeryturze, to pewnie tak. Natomiast Wiktorowskiego można lubić, można nie lubić, można lubić jego metody pracy lub nie, ale chłopak ma charakter i ma tak zwane jaja i było widać, na pół roku przed tym, zanim się pożegnali, było widać, że on siedzi i ma dość. Że ma dość. Już potem zmieniali miejsca, Daria 2 piętra wyżej, 2 piętra niżej, a to z boku, a to wiesz, gdzieś 5 metrów. Ale ty słyszysz, jak to brzmi, że my cały czas układamy scenariusz ułożenia najlepszej polskiej zawodniczki w oparciu o panią psycholog. No ale Adam, ale czy ktoś jest w tym kraju jeszcze, kto się dziwi, że taka jest sytuacja? Ja cały czas jako kibic zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. No właśnie, bo to jest tak, pytanie świetne i teraz zobaczmy, właściwie ja mógłbym skierować naszą pytającą do telewizora, do internetu, żeby sobie odtworzyła różne kawałki spotkań i procentowo obliczyła uwagi od Fiseta, od Darii, ewentualnie od Ryszczuka. Przecież w tym obozie odzywa się jako pierwszy głos, to jakbyśmy operowo, to taka Maria Callas, to jest Daria Abramowicz, potem jest ta druga sopranistka gdzieś, to jest Maciej Kryszczuk, który już też widząc w pewnym momencie niemoc i Igi, że ona jest usztywniona, że cała jego praca tak naprawdę psu na budę się zdaje. On coś krzyczy, on coś próbuje dotrzeć do Igi, bo to wielokrotnie widzieliśmy, a ja nie przypominam sobie takich konkretnych
uwag Wima Fiseta pod tytułem, nie wiem, na forehand, na backhand, wyżej, niżej, dalej. On zawsze coś tam pisze, dłubie w kajeciku, albo ogranicza się do come on, trzymaj, jedziemy i tak dalej, jest dobrze. Ale z drugiej strony też, patrząc jak na mimikę trenera i na jego w ogóle taką mowę ciała, bo też można wyczytać bardzo dużo. No tak. To jest, dla mnie facet jest tak zestresowany, że on tam siedzi i modli się, żeby tylko to się skończyło, żeby Iga jakimś cudem wygrała, a po prostu wizja tego, że ona przegra mecz i to w takim stylu właśnie, gdzie doszło do awantury na korcie, a tych awantur było mnóstwo, to sprawia wrażenie takiego człowieka, że ma serdecznie dość. Antek Maksym, 4913, pozdrawiamy Antka serdecznie. Pytanie brzmi, psycholog powinien oglądać mecz z tylnych trybun, boks powinien być tylko dla trenera i reszty ekipy. To nie powinno być jakoś zablokowane regulaminowo, żeby tak było? Może będzie, ale to jest piękne pytanie, bo ja odpowiem na to pytanie taką krótką historią, ale anegdotą. Okay. Daniil Miedwiediew, słynny już rosyjski tenisista, kontrowersyjna postać do bólu, który krzyczał na trenera, wyganiał, Gilles Servera, taki dobry, ale niewielki tenisista z brudką, widać po twarzy taki powściągliwy i spokojny facet, którego rugał jak przysłowiowego psa, aż było szkoda tego trenera. Czasami nawet wychodził z meczów w trakcie. Wyobraź sobie, że ten rzeczony Miedwiediew zaprosił panią psycholog do boksu jedyny raz. Ja mówię jeden raz, bo ja więcej jej już nigdy wzrokiem nie spotkałem na trybunach. To było w finale, ten pamiętny bodaj finał z Dżokowiczem, kiedy ogrywał Serba, zabierając mu szansę na wielkiego szlema. 3-4, taki szybki, 3-setowy mecz. I komentując to spotkanie z Karolem Stopą, który zna wszystko i wszystkich. Tak, zresztą był gościem tego podcastu. Gościem, tak. Można sobie ten odcinek znaleźć. I jeszcze czuje ciepło krzesła, bo akurat siedział na tym krześle. No, duży szacunek, tak. Tak jest. I Karola pozdrawiamy. Mam nadzieję, że ogląda nas. Wiem, że Barcelonę oglądał 5-2, więc ja lubię Barcelonę, to jest zadowolony. Słuchaj, jest nas 302 w tej chwili. O, 312, także dziękujemy bardzo. To tym pewnie Karol też. 112 niech ucieka, bo miało być 200 tylko. Słuchajcie, 312 czekamy na kolejnych, jeszcze wchodząc ci w zdanie. Idziemy na rekord, jak będzie 1000, to ta koszulka Asixa zmieni właściciela. Proszę wpisać wtedy swój nick, rozlosujemy, rozdamy. Komisja kontroli zrobi. Z autografem Lecha. Moja to bluza. To bluza. No to tym bardziej, jeszcze bardziej wartościowa, ale musi być 1000 osoba, która to będzie oglądała. Także subskrypcja i udostępniajcie dalej. Piszcie, że jesteśmy cały czas, bo przez najbliższe kilkadziesiąt minut będziemy. Wracamy do odpowiedzi. I kończąc szybko anegdotą, odpowiedź, zastanawialiśmy się przez dobre 20 minut, albo i dłużej, kto to jest ta pani. Ona siedziała, tam siedział trener, ten Gilles Servera, obok niego fizjoterapeuta, trener od fitnessu, a ona siedziała tak, wiesz, 5 krzesełek z boku. Cichutka, ładna, taka wiesz, no, pani 40-50, elegancka, wiesz no, fajnie się prezentowała i my się zastanawiamy, kto to jest, skąd ona się tam wzięła? Może pani menadżer, wiesz, jakieś takie dziwne. Słuchamy Anglików, co rzadko to robimy, bo we dwójkę to raczej trzeba mieć wolne ucho. Słuchamy Angolii, oni nic na ten temat i oczywiście przy pomocy szybkich palców internetowych mam tam paru zwolenników. Wygooglałeś? Nie, oni mi przysłali, dokopali się, że to jest pani psycholog. Okay. Słuchaj, no nie odezwała się słowem. Potem pytany na konferencji Miedwiediew, no bo musieli go spytać, kto to jest, skąd ta pani, co ona się wzięła, menadżer, nie wiem. On powiedział, że to jest pani psycholog, którą zaprosiłem specjalnie raz od wielkiego dzwonu, bo ona też chciała się przekonać, jak wygląda turniej za kulis, od spodu, czym to się je, jak ja się prezentuję na tym korcie i czy ta praca ze mną, bo przyznał się, że pracują bardzo często online, czasami się witują, nie ma to nic wspólnego z systemem 24/7, dobrze ci znanym i wszystkim naszym widzom. Natomiast ten jednorazowy taki wyskok, z tego co widzę, bo nie wszystkie mecze Miedwiediewa oglądałem,
już się więcej nie powtórzy. Karsek, Zebrała odpowiednio informacje, odpowiednie dane, jak pomóc podopiecznemu i być może im w tą stronę to poszło. słuchaj, cały czas do nas napływają kolejne pytania, za które bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że taka jest wielka aktywność. Karsek S9C. Dziwne mają niki, ale Karsek podziwiamy. przez C? Karsek przez K, ale na końcu ma 9C, więc pozdrawiamy Okej. Karseka, zwał jak zwał. Pytanie jego brzmi tak, czy wy też widzieliście, w zasadzie czy ty też widziałeś, bezradność na twarzy Wima po wybuchu Igi? Czy on nie wiedział chłopcerowi? Chłop nie wiedział, bo wiesz, też nie wszyscy wiedzą, tu powiedzmy od razu, że Wim prowadził bardzo wiele zawodniczek, które miały tytuły wielkoszlemowe już na kontach. To nie jest tak, że każdą z nich gdzieś od maleńkości Wim prowadził, by mu życia nie starczyło. Przejmował już takie ukształtowane zawodniczki, które rozstawały się w takich czy innych okolicznościach ze swoimi trenerami, ale z tego co pamiętam, nie słyszałem, żeby któraś z jego podopiecznych narzekała na współpracę, bo Wim wygląda na człowieka takiego, wiesz, spokojnego, wyważonego, pokojowo nastawionego, ale to, co przeżywa akurat w tym składzie i to no niestety, no, znowu nie za sprawą samej Igi, na pewno go boli, że nie może do niej dotrzeć bezpośrednio, bo widać, że on nie ma, no może żadnego to za dużo powiedziane, ale jeżeli ma, to naprawdę minimalny wpływ na to, co Iga może zrobić. I to, jeżeli nie utrwali tego, nie dojdzie do Igi, jego plan, jego jakaś wizja grania przed wejściem na kort meczowy, no to no, konia z rzędem temu, kto dostrzeże takie, a nie inne reakcje Wima w trakcie meczu, podpowiedzi, jakieś koła ratunkowe rzucane. Tego po prostu nie ma, a trudno się dziwić, że... Ale słuchaj, czekaj, bo wejdę ci w zdanie. Bardzo ciekawe pytanie, jest zarazem komentarz. K-Channel albo K-Channel 2050 pisze tak. W jednym z wywiadów Daria Abramowicz powiedziała, że Wim ma bardzo cichy głos i to dlatego ona musi krzyczeć jego wskazówki. To może jest tak, że to ona krzyczy jego wskazówki, a my robimy z tego wielką aferę. No dobrze, ale jak słyszysz wskazówkę, to zaczniesz grać i wiesz, a słyszysz w odpowiedzi na K, odpowiedź i odwal się albo zamknij się, no bo przecież to jest, kamery, te mikrofony kierunkowe zbierają dramatycznie, no i praktycznie każde słowo my słyszymy. To ja nie wiem, czy potem w drugą stronę ktoś tłumaczy Wimowi, jak jego słowa niby tłumaczy Idze Daria. Nie, no, nie, to nie, to raczej nie. Okay, czyli to raczej taka nie. prowokacja ze strony Nie, naszego odbiorcy? Tak, to jest prowokacja, to jest prowokacja. To lecimy dalej w takim razie. Tutaj Jacek pisze też do nas, Jesek 3486. Czy panowie nie uważają, że cała nagonka medialna na członków zespołu Igi, czyli to, co dzieje się wokół Darii Abramowicz, jak dobrze rozumiem, nie wpływa negatywnie na samą postawę Igi na korcie? Czy ona się tym może przejmować na tyle, że źle gra? To jest dobrze postawione pytanie, bo przypomina mi się jeden z wywiadów parę lat temu Darii, że ona zrobi wszystko, żeby Igę odciąć od mediów społecznościowych, żeby ona miała czystą głowę i spokojny sen. No tylko, że wydaje mi się, że sytuacja obecna i to, co się dzieje w ostatnich 2 sezonach, tego się po prostu nie da ominąć. Nie da ominąć i na pewno jakieś głosy, większe, mniejsze, różne opinie, czy nawet w rozmowach z ludźmi spoza teamu, jak Iga rozmawia, to pewnie jakieś wiadomości dochodzą. I wydaje mi się, że takie właśnie reakcje, jakie mają miejsce, one tylko szkodzą Idze, bo to jest dziewczyna, która, pamiętam ją od maleńkości doskonale, ona jest niesamowicie sfokusowana czasami za bardzo. Nie lubię obcojęzycznych zwrotów, ale to sfokusowanie, czyli to skoncentrowanie na celu, na celu, tak było zawsze na treningach. 1-2 elementy, nie więcej, ale tak wykonane na zabój. I tak samo jest w meczu. To nie jest wielowymiarowa zawodniczka, jeżeli chodzi o taktykę. Ona się trzymała zawsze 2, 3, góra 4 rozwiązań i w tym była doskonała. I tak wygrywała, tak po prostu demolowała resztę towarzystwa, a dzisiaj to, że wytrącana jest w pewnym sensie z równowagi, że wpada nawet w taką, może nie do końca jakąś wielką, ale jest na skraju histerii, że płacze, że rzuca tymi ręcznikami, tymi piłkami ciska, to też jest, pamiętajmy, odbiór nie tylko polskich kibiców.
jeżeli ona jest w Stanach, to przecież amerykańskie media też odbierają zachowania Darii. Oni wszyscy na to patrzą. To prawda. To już idzie w świat. nie ma tematu tabu, że możemy się zamknąć, bo jesteśmy, nie wiem, z całym szacunkiem, tenis się ogranicza do półtuska i tylko w półtusku jesteśmy, nie wiem, skąd Pozdrawiamy ten Półtusk. ale półtusk A FAB, nie czepię się. uwielbiam. Słuchaj, pozdrawiamy w takim razie wszystkich naszych widzów. 350 pękło, cały czas jeszcze zbieramy, aby móc rozebrać Lecha z koszuli Asixa, bluzy. To 1000 musi być. Mam nadzieję, że jest pod spodem koszulka, także goły nie będzie paradował, bo nam Jest. kanał zamkną. Trzeci serwis się poleca. Subskrybujemy, udostępniamy. 350 już pękło. Dobry wynik. Jedno prowokacyjne, ale może dobrze. Proszę bardzo. Loa Marii, panowie wiedzą, co mówią, nazywając Darię kochanką Igi? Nie przypominam sobie, żebyśmy mówili o jakichś związkach seksualnych pomiędzy nimi. Nie. Choć, słuchaj, to jest też tak, wam nie wypada, bo siedzicie w tym, ale my kibice z tyłu mamy coś takiego i to jest pytanie może trudne i prowokacyjne. Czy to nie jest aby tak, że tam jest pewna jakaś nić sympatii, która jest może nieopisana albo niestosowna do mówienia, ale stwarza to wrażenie, jakby parą były. Słuchaj, nić sympatii przy takim układzie bliskim, Okej? nić sympatii zawsze jest. Bo też nie sposób, nie wyobrażam sobie, że gdybym nie darzył sympatią, czy jakąś delikatną przyjaźnią, nie wiem, zawodnika, z którym jeżdżę jako trener. Mówię to jako trener, nie jako psycholog. Jako trener jeżdżę z nim na turnieje, żebym go nie lubił, nienawidził, czy wręcz robił to za karę, załóżmy tylko dla pieniędzy, no to jest na dłuższą metę nie do wytrzymania. Natomiast tu... Ale są takie domysły, przyznasz. Są takie domysły, no bo w tym... Jak nie chcesz odpowiadać, powiedz pomidor, bo wiesz, nie wiem, jak daleko możemy Słuchaj, iść. w tym programie, wiesz, no ja zawsze mówiłem to, co myślałem, czasami się wymykało to poza pewne ramy, ale też starałem się nigdy granicy dobrego smaku nie przekraczać. Te pytania o tą zażyłość, one się pojawiają, ale to raczej nie jest ze strony środowiska stricte tenisowego, bo to jest temat śliski. Ja myślę, że można mieć i tu też pytanie do psychologów, ale oni już mówili na ten temat, że zdaniem wielu wybitnych fachowców taka granica przyzwoitości, etyki pracy została przekroczona, że jest tam trochę za dużo. Razem do kina się nie chodzi. Znaczy, tak mi się wydaje, że dobry psycholog nie powinien aż tak blisko być swojego jest kino, kontrahenta. są zakupy, są wakacje, wspólne zdjęcia. Okej, tylko że wiesz, no można by wiele z tych wspólnych wycieczek, wspólnych wojaży, czy można by ich nie dokumentować, nie wrzucać do sieci, właśnie żeby nie drażnić części społeczeństwa. Ale wiesz co, z drugiej strony ja sobie myślę tak, internatów. czy to nie jest jakaś forma uzależnienia, znając metody psychologiczne działania i to, jak postępować z danym klientem, pacjentem, czy to nie jest pewna forma uzależnienia, no bo na tym się dobrze płynie, na tym się buduje karierę, na tym się zaczęło być chociażby psychologiem Aleksandry Mirosław, wiele się w mediach też o tym mówiło, stała się trochę gwiazdą i to jest jej wygodne. Natomiast faktycznie, jak ja bym z tobą pracował 25 dni z rzędu, to 26 bym do ciebie nie dzwonił, bo już nie chciałbym na twoją sympatyczną buzię patrzeć, no chcielibyśmy od ciebie odpocząć. Nie poszlibyśmy razem do kina, mimo że się lubimy. Coś jest na rzeczy, tak, no bo tutaj taki układ, wiesz, bardziej na siostrzanej mi wygląda, bo tam w te tematy takie nie chcę wchodzić, nie, no, wiesz, oczywiście. śliskie. Bo bądźmy eleganccy, tak, ucinamy temat, choć nie mielibyśmy nic przeciwko, no bądźmy tolerancyjni. Tak, no musielibyśmy zmienić profil i formułę naszego podcastu i w ogóle się odciąć od wszystkiego. Talk show byśmy robili. Tak, bo jakiś talk show i to taki podwórkowy trochę. Natomiast tutaj jest jakby furtka, czy taki wentyl bezpieczeństwa stawiany przez Darię we wszystkich wywiadach. Na ile jest to, wiesz, jej pomysł, na ile jest to pomysł samej Igi, bo słyszałem nie raz, nie dwa i nie 10, że to jest pomysł samej zawodniczki, żeby ta współpraca tak wyglądała. My nie możemy, ponieważ cały team jest obwarowany dosyć mocno, to tak troszkę jak w średniowieczu te zamki takie, wiesz, warowne miały fosę, zwodzony most, ostrosłupy i tak dalej, to tak trochę ten team jest obwarowany. Dopuszczono do komunikacji 2-3 ludzi, którzy nie są żadnymi ekspertami od tenisa, są dziennikarzami, którzy piszą, mówią o tenisie i oni po prostu piszą zawsze o tej współpracy, o Idze, dobrze, no wiesz, a ja uważam, że konstruktywna krytyka jest bardzo potrzebna. I to jest chleb powszedni, tego nie można zabraniać. To sobie dobre ludziom. pytanie, kanał mniej niż 0 zadał. Ja wiem, że jest takie pojęcie, co to są świątkary i czy ty je lubisz? Zresztą kanał mniej niż 0 to jest dosyć aktywny. Okej. Jest to cała, no ale pytają, wiesz, co pan Lech sądzi na temat świąt? Jest to cała historia, wiesz,
Świątkary jest to temat szeroki i głęboki, jak jest Ocean Atlantycki. Kto kiedykolwiek gdzieś publicznie, na jakimkolwiek forum odważył się... Tutaj Karol Stopa powiedział świetną rzecz, że mamy kościół świątkar, tych wyznawczynie kultu Igi Świątek i też się z nim zgadzam w 100%, bo dzisiaj mamy taką sytuację w kraju, że jeżeli skrytykujesz Igę pod jakimkolwiek względem, pracy nóg, słabego serwisu, takiego zachowania na korcie, to choćbyś miał 250% racji, to i tak przez te grupy właśnie, czy na Facebooku, czy na Twitterze, w social mediach, zostaniesz zrugany po prostu równo z ziemią. To jest taka grupa, która kocha bezwarunkowo. Wiesz, do czego ja bym to porównał? Tak na wesoło, do takich grupisk, które jeździły kiedyś za grupami, lata 70. Za Backstreet Boys, nie? Ale nie, jeszcze bym się cofnął, wiesz, bo ten Backstreet... Nie mogę się cofnąć, bo jestem młodszy cię. No słuchaj, ja bym się cofnął do tych lat z Led Zeppelin, Stonesi, Beatlesi, te szerokie nogawy i te grupy tych dziewczyn, które po całym świecie jeździły, te grupis. I dzisiaj trochę świątkary są jak te grupis. Wiesz, nawet jeżeli wyszła piosenka Kaszalot kompletnej, której się nie dało słuchać i jakikolwiek dziennikarz, czy jakikolwiek tam, wtedy nie było takich social mediów jak dzisiaj, skrytykował, powiedział, że to jest fatalne, że to kasztan wyszedł kompletny, to i tak polowały na niego, wiesz, z kosami i czatowały pod domem. No, dzisiaj mamy podobnie, tylko że nikt pod domem na nikogo nie czatuje, choć do pogróżek wiem, że dochodziło, to akurat kanał Mniej niż Zero, to też, wiesz, ja też dostałem pogróżki. Ktoś się doczepił do mojej córki sprzed 6 lat, do mojej żony. To aż tak daleko idzie w tenisie? Tak. No ja wiesz, przepraszam, kogo ja tu sięgam, bo ja nie siedzę w temacie. Ja się na tenisie nie znam, państwo to zresztą pewnie wiedzą, natomiast znam się na tym, żeby zadawać ci pytania, bo mam trochę większy dystans do tego niż wy siedzący w tym. No tak, ale to wiesz, w tej dziedzinie. Ja akurat jestem z pokolenia Kolumbowia, rocznik 70. i dla mnie, jeżeli ktoś o mnie mówi, że się nie znam, że jestem głupi, że nic nie osiągnąłem, że jestem głupi, łysy... To Tomasz Świątek tak o tobie mówi. No to tak, no to wiesz, pana Tomka pozdrawiam, kiedyś przyjdzie czas. Przyjdzie tutaj, jak zaprosisz? Nie, znaczy ja go mogę zaprosić, nawet dzisiaj go mogę zaprosić. Oficjalnie mogę rzucić tutaj zaproszenie dla pana Tomka, bardzo chętnie pogadam, ale on tu nie przyjdzie, dlatego że to nie jest tak, jak wszystkim się wydaje. Jest mnóstwo takich spraw, o których on by nie chciał rozmawiać, a przyznam w drugą stronę, ja nie mam nic do ukrycia, nie mam kompletnie nic do ukrycia i mogę na każdy temat rozmawiać dzień i noc. Natomiast kończąc te świątkary, one są troszkę nieobliczalne, bo one są zakochane bezwarunkowo i jeżeli ktoś, wiesz, słuchaj, po moim wpisie, czy naszym programie, bo to było po naszym programie, ktoś się dokupuje, wiesz, i idzie program z Szostaczko Arturem, którego też pozdrawiamy serdecznie, facet, wiesz, wyciągnął do niego rękę, pomagał mu, jak nie było pieniędzy, grał z jedną córką, z drugą córką, naprawdę znalazł fajnego jakiegoś tam menedżera, czy faceta, który płacił, to nie możesz na takiego człowieka, nawet jak powie jedno krytyczne zdanie, nie możesz na niego pluć, na niego pluć, bo znaczy, że nie masz kultury osobistej i po prostu coś tam z tych butów wystaje jednak mimo wszystko. Ja już nie chcę być taki dosłowny. Natomiast po tym programie, słuchaj, no wyobraź sobie i państwo też mogą sobie wyobrazić, świątkary były na tyle mocne i na tyle wytrwałe, że grzebały w moim Facebooku, wiesz, przeleciały 5 lat czy 6 lat, tam jest naprawdę dużo Czyli towaru. teraz szukają o mnie. Będą szukać zaraz o Pozdrawiamy tobie. świątkary, proszę I bardzo dobrze, słuchaj, bierz trochę odpowiedzialności. Chcesz być gwiazdą, to Słuchaj, będziesz miał. Ale kończąc nie wątek, chcę słuchaj, akurat. wyobraź sobie, ile trzeba mieć samozaparcia i takiej pseudocharyzmy, żeby przelecieć przez mój Facebook. No to jest ogólnodostępne, każdy jak chce może sprawdzić. I przelecieć takie lata, gdzie ja mam tam relacje, kiedy byłem trenerem kadry U14, zdobywaliśmy srebrny medal mistrzostw Europy i obok mnie w dresie Polska stoi Iga, uśmiechnięta z takim bananem, stoimy z medalami. To fajna pamiątka. I ktoś to przelatuje i dokupuje się do zdjęcia z moją córką i mówi: o, córka brzydka, bez osiągnięć.
tatuś nie zadbał. No przecież nie będę idiocie jednej czy drugiej tłumaczył, że mistrzyni Polski w siatkówkę, że grałaby świetnie w tę dyscyplinę, tylko tak. choroby dostała i... Nie, to jest poniżej pasa. Takiemu to jest hejtowi klęska. mówimy nie, także Ale oczywiście widzisz, kibicowanie kibicowaniem, ale takie grupy absolutnie powinny być no i eliminowane. teraz, wiesz, to mam nadzieję, że ktoś oczy otworzy, bo spływa na mnie, na moich znajomych z tenisa, na ludzi, których ja szanuję bardzo. Spływa hejt, taki naprawdę chamski, bezsensowny zupełnie. Nic to nie daje, poza tym, że ktoś się anonimowo na kimś wyżyje i nic więcej. Słuchaj, do tych kulisów wrócimy za moment, abyśmy nie byli tacy plotkarscy, no to jeszcze takie pytania już bardziej fachowe, jeżeli Proszę pozwolisz. Bardzo dziękujemy oczywiście za ich zadawanie. Słuchajcie, cały czas jest gorący apel. Udostępniamy transmisję, tematy są pikantne, nie ma tu żadnego farbowania. Ja mogę zadawać pytania, bo nie jestem z tego środowiska, Lechu na nie odpowiada, jak Państwo widzą. Możemy się narażać, mogą nas lubić, mogą nie. Chodzi o to, żeby przekazywać informacje o tenisie rzetelne, takie jakie one są, więc bardzo proszę dać te Przedstawiamy suby. prawdę taką, jaka ona taka, jest. jaka ona jest, a to się w mediach powinno zawsze to jest liczyć. dobre motto. Także mamy już prawie 400 osób. Jeżeli jest więcej, to nasza reżyserka niech mnie poprawi. Także czekamy na 1000 osób. Wtedy zdejmujemy te koszulki i będziemy je losowali. Udostępnienia, suby i tak dalej. No i pytania oczywiście, więc te pytania ja tutaj na różne sposoby je próbuję filtrować. Jest ich mnóstwo. Piszcie kolejne, nawet jak jesteście świątkarami, to czekamy. Antek Maksym pisze tak. Dlaczego IGA nie ma specjalisty, biomechanika, specjalisty od serwisu, kompetentnego psychologa, no to żeśmy już odpowiedzieli. Co może wpływać jeszcze na jej postawę? No, to jest pytanie, które krąży i dzisiaj się nie urodziło od Antka. Antek, dobrze mówię? Od Antka to jest pytanie, które krąży od paru lat. Zaczęło się od Wiktorowskiego. Wiktorowski przyszedł, zmienił IGę na taki a la francuski serwis z krótkiego zamachu, z takiego odprowadzenia do góry. Mnie się to nigdy nie podobało, dlatego że jestem zwolennikiem wykorzystywania kątów dźwigni, a takie odprowadzenie trochę niestety cały ten system zaburza. Zresztą mam pewne wątpliwości co do skuteczności, szczególnie drugiego serwisu przy dużym napięciu nerwowym, a co za tym idzie, kiedy pojawia się sztywność mięśni, kiedy tego tlenu trochę brakuje właśnie w tych sytuacjach podbramkowych, bo to jest fajny serwis, jak jest pełen luz i jeszcze warunki atmosferyczne są dobre. Czyli masz lekki wiaterek w plecy, słońce z tyłu, więc tu nie trzeba nic kombinować. Jest to pewne utrudnienie. Natomiast na pewno przy tym układzie, bo ja mam paru biomechaników w swoim kajeciku i też z nimi rozmawiam, bardzo wielu lekkoatletów, bo z tym środowiskiem też się trzymam bardzo, bardzo blisko i dyskutujemy sobie czasami. No i tacy ludzie na przykład od dziesięcioboju czy o Szczepnicy mówią, rany boskie, przecież taki serwis przy tej sile fizycznej IGI to powinien być z pełnym odprowadzeniem, z pełnym wyprowadzeniem, wyjściem z góry, bez chodzenia po drodze te małe kroczki, kiedy ta lewa stopa się przesuwa. Bardzo często serwowała, teraz to zmieniła trochę w pozycji ala baczność, prawa noga wyjeżdżała do lewej i stała z otwartymi biodrami. No wiesz, wchodzimy w takie szczegóły, ale akurat serwis przy pomocy dobrego biomechanika mógłby zostać tak fajnie ułożony, że patrz, Jastrzębska też serwowała z takiego krótkiego zamachu, szczupła dziewczyna, 170 kilka. Ona zmieniła to na właśnie taką pętlę i taki zamach, jak ja bym chciał, jakbym widział Świątek. Natomiast też zabrało jej to mnóstwo czasu, też były po drodze podwójne, natomiast siła serwisu u Jastrzębskiej poszła o 20% w górę. Dziewczyna jest w stanie serwować asy, ale ja zawsze twierdziłem, że Iga z jej charakterystyką grania nie będzie nigdy dziewczyną Rybakina Sabalenka i w jej przypadku asy czy punkty, które wygrywa bezpośrednio serwisem, to jest sprawa marginalna. Dobrze, że one się pojawiają, bo to są takie, nazywamy je tanie punkty bez gry. To wszystko wraca lub nie wraca za darmo, a jak wraca, to można to zabić, to się zawsze przydaje. Natomiast bazowy serwis, ten taki 3/4 roboczy, w granicach 175, on powinien być tak dopracowany, że żadna tenisistka z drugiej strony, czy to będzie Sabalenka, czy Rybakina, czy Pegula, czy Kokogow, nie powinna Idze robić krzywdy. Słuchaj, uzupełnienie. Jakub Damasiewicz, 728. Dlaczego skręt tułowia jest ważniejszy niż sam zamach rakietą? Jak rozpoznać, czy skręcanie jest wystarczająco mocne? Słuchaj, skręt tułowia, ten cały mechanizm tenisowy to są 2 etapy. Okej. Najpierw jest linia bioder, potem jest linia barków. Jeżeli to jest dobrze zsynchronizowane, plus jeszcze kolana pracujące, trochę ala sprężyna i to wszystko jest skoordynowane i znajdziemy optymalny punkt na górze, czyli serwujemy na wyprostowanej ręce, z tym przechyłem fajnym, kiedy zaczynamy, bo stara
stara taka maksyma, właściwie zasada, nie tyle maksyma serwowania jest, zaczynasz za linią, kończysz dużo przed linią, kiedy tam lądujesz. Jeżeli to jest, ten łańcuch ruchowy jest zachowany i te wszystkie zależności, o których mówię, dostawienie nogi, zejście w dół, biodra, barki, znalezienie optymalnego pułapu po wyskoku, czyli na pełnym wyproście ręki, tym zasięgu, takim jak siatkarze zawsze mówią, o, z 3,30 atakuje. Tu jest bardzo podobnie, bo kąt natarcia względem siatki jest wtedy dużo bezpieczniejszy. Ta piłka nurkuje, a nie leci płasko. Czyli w wolnym tłumaczeniu na polskie, im wyżej, tym lepiej. To im wyżej, tym lepiej, tak. I oczywiście sprawa wolno, szybko tych przyspieszeń, to jest bardzo dobre. I jeszcze ten wątek tego biomechanika, że naprawdę to wygląda tak, jakby cały team, nie chcę to wskazywać palcem, troszkę się bali dopuścić jeszcze jedną osobę, żeby poprawił, żeby coś skorygował. A to wcale nie jest zły pomysł. No, to Sabalenka pokazała, że można, ma taki sztab rozbudowany, miała problem z serwisem, dopuściła człowieka, wyszło jej to na dobre, gra z serwisu korzysta, garściami czerpie wręcz, więc... Piszą nasi fani trzeciego serwisu, że faktycznie Sabalenka to zmieniła. Sainz Sinner 5918 zauważyła to, co ty przed sekundą. Pozdrawiamy Pawła 16122, Ankę M, Żonego Brawo, Elżbietę Piotrewicz. No sporo jest tych wpisów. Czekamy na kolejne pytania, czekamy także na udostępnianie tej transmisji. Wybieramy oczywiście te, które są najciekawsze. Czy możemy parę słów powiedzieć o zachodnim chwycie rakiety u Igi? To jej słabość, czy zdaniem pana Lecha przewaga? To z kolei znowu pytanie Jesek 3486. Strasznie ten Jesek aktywny. Albo bo nie wiadomo do końca. Właśnie. Osoba pisząca, tak by to było Wiesz co, pobrane. ja zawsze mam wrażenie, jak ktoś zadaje takie pytania stricte techniczne, to sam gra. I być może sama lub sam trzyma wiesz, hebel, trzyma hebel w taki, a nie inny sposób. Okay. Chwyt zachodni, rzadko używana nazwa, raczej chwyt westernowy, no. Wolne tłumaczenie na wolnym polski tłumaczeniu pasuje. dokładnie to samo. Natomiast ja powiem tak, Iga od maleńkości gra w ten sposób i to, co było jej nieprawdopodobnym atutem, ja przypominam sobie właśnie te rzeczone Mistrzostwa Europy, kiedy ona z bardzo dalekim rankingiem wstawiona przeze mnie do ekipy grała z dziewczyną, która była czwarta albo trzecia w Europie i miała specyficzny tenis. Iga była potrzebna, żeby ją rozmontować właśnie tym wielkim topspinem. Ona miała bardzo zawsze mocny forehand i bardzo głęboki ten topspin. I trochę się bała tego meczu z Rumunką, bo to była, patrząc na papier, różnica klas. A ja powiedziałem, Iga, słuchaj, wchodzisz na kort, grasz tym westernem, dobrze masz nogi, nadążysz, graj wysoko, głęboko. Tamta Rumunka, pamiętam, została zniszczona przez Igę 2-1. Wygraliśmy mecz z Rumunią, nie będąc faworytem. I to mi utkwiło, że to był tak mocny topspin, mimo że dziewczyna wtedy miała rok mniej od pozostałych, wyrywało rakietę z dłoni tej Rumunce, która była niska, co prawda, ale piekielnie silna. Więc ten westernowy chwyt, gdybyśmy teraz zaczęli coś majstrować przy nim, to mogłoby się skończyć klęską. Natomiast jedna rzecz jest niebezpieczna. Zaczęła Iga mieć problem od pewnego czasu, a właściwie to nie od pewnego czasu, tylko tak co najmniej od 2-3 sezonów, z zawodniczkami, które grają bardzo szybko, bardzo nisko. Patrz, właśnie Rybaki na Pegula, czasami Sakari z backhandu szczególnie, taka Jastrzębska, Ostapenko to już nie wspomnę, bo to jest jej na razie zmora. Chodzi o kąt natarcia piłki i to, jak piłka reaguje po koźle. Wszystko, co się odbija wyżej niż nadlatuje, czyli oponent gra stop spinem, dla Igi to jest wiatr w żagle. Natomiast wszystko, co odbija się niżej od tej paraboli, która nadlatuje, no to tu jest kłopot i żeby nadążyć teraz, bo tenis poszedł przez ostatnie 2 lata strasznie do przodu fizycznie, prędkości wzrosły i to granie zrobiło się no nieprawdopodobnie atletyczne i nadążyć z tym właśnie chwytem westernowym, zejść pod piłkę nogami, trzeba bardzo mocno pracować. Trzeba bardzo mocniej pracować niż rok temu, na pewno. Jest twój fan Arkadiusz Kosmieja, który pyta, ile zrobiłeś wczoraj na rowerze kilometrów, więc chyba cię podglądają. Wczoraj była jazda fajna, bo ja pierwszy raz wyszedłem sobie na zewnątrz. Szosę mam w remoncie, będzie wiedział, o co chodzi. Jechałem na gravelu, to prawda podpompowanym na maksa, bo tam mam 4, ale z takim bieżnikiem spolegliwym. I sobie zrobiłem rundkę, chyba tam 53 czy 4 kilometry po asfalcie. I fajnie było. Taki pierwszy tlen, natomiast powrót
Nie polecam, jak ktoś wracał z północy, ja wracałem 22 km pod wiatr, który wiał prawie 30 na godzinę, więc się ujechałem jak dzika świnia. Wiesz, co jest zadziwiające w was komentatorach? Że ja ci zadałem pytanie, ile kilometrów przejechałeś, a ty mi opowiedziałeś, gdzie jechałeś. To jest fascynujące. No, ale to moja, moja strasznym. pętelka północna, jeżeli ten zadający pytanie Aleksander Kosmieja? Tak, Arkadiusz Kosmieja, pozdrawiamy go. No, ma ochotę, to będziemy jeździć. Na koło. Zapraszam. Nie ma Słuchaj, problemu. tutaj dylemat i także się kłócą nasi internauci. Anna Jaki 3450 pisze, dlaczego Iga ma tak słabo umieśnione ramiona. Oczywiście tu ją bluzgają dość mocno, że jednak te ramiona są. Ale bluzgają nie Igę, tylko... Nie, bluzgają tą, która zadała to pytanie. Faktycznie te sylwetki w tenisie kobiecym, bo też jest ciekawa rzecz. One są zgoła inne pomiędzy chociażby Sabalenką a Świątek, pomiędzy Ons Jabeur a naszą zawodniczką też. No to są zupełnie inne kobiety, gdybyśmy je tak postawili. Jest dzisiaj jakiś taki model, że tak jak, nie wiem, o Tadeju Pogaczarze w kolarstwie się mówi, że to jest wymarzony zawodnik. Tak było także o Alisteru Brownlee w triatlonie. Czy w tenisie mamy jakiś wzorzec, który według biomechaniki jest najlepszy w tym? Wiesz co, wzorca jako takiego nie ma, natomiast jest też taka zasada, im więcej dźwigasz, tym więcej musisz dotlenić i odżywić. To mówię O pochłanianiu tlenu, o masie mięśniowej, więc tenis zrobił się sportem piekielnie szybkim, bardzo atletycznym, ale potrzebna jest wytrzymałość siłowa pomieszana z wytrzymałością szybkościową. Były, pamiętasz, takie kanony, że się trenowało w tym okresie taką siłę, tu wytrzymałość, tu szybkość. Dzisiaj tenis grany jest na długim dystansie, bardzo szybko, bardzo gwałtownie, wymiany w tych dużych turniejach do 25 sekund, no to są momenty, że ty przez kilka minut na beztlenie fruwasz po tym korcie i wtedy właśnie ta niższa waga się przydaje. Ja mam wrażenie, że Iga w ogóle po powrocie do Polski z Bliskiego Wschodu, tam z tej Dochy, mocno pracowała, trochę wycięła węgle, tak żargonem operujemy, ale tam nie ma przypadkowych na naszym czacie widzów, mam nadzieję. Oni też pytają o dietetykę, to jest kolejne Zaraz pytanie. dojdziemy do tego, tak. Wycięte zostały węgle prawdopodobnie, czyli wszystko to, co się wiąże z dużą benzyną dla sportowca i jest taka trochę wycieniowana. Mam wrażenie, że już nie raz, nie dwa widzieliśmy Igę mocniej taką zbudowaną, z takim tonusem mięśniowym dużo potężniejszym. Tu wygląda na... Jest bardzo proporcjonalna. Wiesz, tu nie ma co kombinować, ani się podlizywać, ani Idze, ani Świątkarom, więc podobało ci się. Bardzo, tak. podoba mi się słowo świątkary. Tak. Ale wiesz co, bo Świątkara to jest tak trochę, jakbyśmy zbliżamy się do Wielkiej Nocy, są święta, Świątkara, prawda? Świątkara, coś tu jest. siatkara, no różne Tak, takie jakieś... ale Iga jest na dzień dzisiejszy bardzo proporcjonalnie wygląda na korcie. Nie ma przyrostu czterogłowych mięśni łód, czy jakąś łydkę specjalnie wyrzeźbioną. Jest, można powiedzieć, jak na nią, jak na to, co bywało w przeszłości, jest nawet szczupła. Powiem ci, szczupła i bardzo fajnie wygląda. Mnie się to podoba. Co do ramion, no to akurat ramiona, to ja byłem świadkiem, widziałem na własne oczy, jak pod warszawskim Raszynie w hali w takiej małej siłowience ona trenuje, jak robi pompkę, jak potrafi diamentową pompkę trzasnąć, jak potrafi z piłką lekarską, jak potrafi na tych wszystkich, wiesz... Czy chcesz powiedzieć, że jak kulturysta z byłego NRD? Znaczy, wiesz co, to kulturysta zależy jaki ma okres, czy przygotowawczy, czy startowy. Natomiast na to, co wygląda, to by się paru, nawet myślę, facetów zdziwiło, jak jest silna, jak jest mocna, jak jest wytrzymała, bo ona ma taką siłę, wiesz, to też jest taki gatunek zawodniczki, to pamiętam od małego, taki gatunek zawodnika, o którym się mówi, że ma wrodzoną siłę. Może zbyt dużo ciężarów nie dźwigać, nie podnosić, nie piłek lekarskich i różnego rodzaju tam szwedzkiej szkoły nie używać, a tą krzepę będzie miał. Taki troszkę Adam Sandurski. Wiesz jak było z Sandurskim. Sandurski łapał człowieka za szyję, go trzymał i patrzył się w stronę trenera i dostawał wskazówki, co ma z nim zrobić i on go tam zawiązywał w supeł. Jak gladiator. Tak, zawiązywał go w supeł na
na plecy i po zawodach. I gra bardzo mocno. Czekamy na kolejnych pytających, czekamy także na wasze subskrypcje, na to, żebyście byli razem z nami. Godzina minęła, a to leci jak spłatka, także czekamy na kolejne pytania, czekamy także na łapki w górę, udostępnienia, to bardzo ważne. Jest link, ten link na Facebooka, ten link na Instagrama, ten link na Xa, bo na Xie pan Lech też aktywny, tam swoje zebrał i plusy i minusy, także jak na Xa to wrzucicie, to też ma szansę, żeby się ktoś wypowiedział. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli to pójdzie bardzo szerokim łukiem. To nie jest żadne YouTube'owe żebractwo, to jest po prostu konieczność, aby o tenisie mówić z szeroką publicznością, bo to wy jesteście dla nas najważniejsi, to wy, drodzy odbiorcy, jesteście spoko i super, mówiąc językiem młodzieżowym, Sigma. Nie boomerzy, tylko Sigma, tak mówią dzieci teraz, którzy się interesują tenisem. Świątkary pewnie wiedzą, o co chodzi. Pizza w takim razie odpada, więc na to pytanie nawet nie odpowiadamy, bo wiadomo, że nie. Spoglądając na te pytania, to jeszcze mamy pytanie. Co pan Lechu myśli na temat powrotu Piotra Sierzputowskiego? Czy to możliwe jako starego, nowego trenera Igi? No to są ciężkie pytania i takie ciężkie klimaty. Wiesz, no, w myśl powiedzenia, już jedno powiedzenie polskie, takie bardzo znane przerabialiśmy, czy ktoś 2 razy do tej samej rzeki by wszedł. Powiem odważnie, że w tym układzie wątpię. W tym układzie wątpię, dlatego że już się spotkałem dzisiaj, czytając troszkę zagraniczne media, bo zagraniczne media trochę mają większą swobodę i luz od naszych mediów w ocenianiu My tu sytuacji. mamy duży luz. A my mamy duży luz, ale oni mają jeszcze większy luz. Możemy się postarać. Niż my w ocenianiu sytuacji i dyskusja a propos nowego trenera, bo tam na Fisecie, na Fiseta już nikt nie stawia. Już właściwie są zakłady, kiedy zostanie zwolniony, prędzej czy później. A już byś go wywalił, czy jeszcze dałbyś szansę? Proszę, ale to jest twoje pytanie, czy to jest No pytanie? nie, no, uzupełniam. No. Wcinasz się. Nie mogę tylko nieelegancko. tak siedzieć i tłumaczyć tego, co jest na czacie, więc Czy ja dopytuję. bym go zwolnił? Wiesz, jeżeli jest to taki układ, jaki myślę, to on sam odejdzie prędzej czy później, bo być może jak Wiktorowski ma trochę większy ten margines, wiesz, taki wentyl tego bezpieczeństwa i może potrafi mocniej zagryźć szczęki. Natomiast sytuację ma niełatwią, a tam za naszą zachodnią granicą i dalej, po mapie idąc, tam się nikt nie patyczkuje. Oni jasno i otwarcie mówią, że żaden trener z dużym nazwiskiem w taki układ nie wejdzie, jeżeli Daria tam będzie rządzić. Okej. A tam już zresztą ja też mogę stwierdzić, bo patrząc na to, jak wygląda sytuacja na korcie, to rola Fiseta to jest tak, sądząc po głosach, na razie jest to drugi trener. Odpowiedziałeś na to pytanie, bo już było pytanie właśnie, czy ktoś będzie chciał po Fisecie, który widzi, co się dzieje. Adrian Kamil Bankowski pyta ciebie, jakiego trenera byś widział. Pytanie o nazwisko, czy o sposób prowadzenia? No, nie wiem, jak to Z doprecyzować. nazwiskami to nie ma co tutaj, bo to nie jest giełda nazwisk i to jest temat trudny na dzisiaj. Natomiast jaki trener byłby potrzebny? Na pewno byłby potrzebny trener taki, który by potrafił znowu wyzwolić widzę sens grania, ten najlepszy sposób, ten sens grania, którym zdominowała praktycznie cały świat. Mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie zawodniczki, może nie wszystkie, tak mniej więcej 90% stawki, przegrywały mecze z Igą już w szatni, bo po prostu wiedziały, co je czeka. Wiedziały, że będzie klęska, ona jest wpisana w scenariusz i Igi się nie dało ugryźć. Fizycznie, psychicznie, tenisowo. Może nie wszystkim się podobał taki styl, bo on był taki troszkę bez błysku, taki mówiło się, o, rzemieślnik, no ale taka jest Iga od zawsze i myślę, że to kiedyś wróci. I potrzebny byłby człowiek, który by jej może pokazał, może przemówił do rozsądku, bo dzisiaj ona po prostu dla mnie za szybko przegrywa, jak na umiejętności, które ma, jak na potencjał, który ma, to jest wszystko, zaczyna się rozmienianie na drobne. A tego bym nie chciał, bo jeżeli mamy taką, a nie inną zawodniczkę, na której się opiera praktycznie cały polski tenis, wszystkie media, cała ta otoczka i ona zaczyna dochodzić do ćwierćfinałów i ma problem, żeby pójść piętro wyżej, nie mówiąc już o finale czy o wygraniu turnieju, to zaczyna się robić źle wokół dyscypliny. Ja wiem, że ktoś zaraz powie, ale to jest też super wynik ćwierćfinał. No to tak. nie jest super wynik na Igę Świątek, na jej standardy. I teraz trzeba by znaleźć faceta, który powie, Iga, słuchaj,
jeżeli chcesz pójść wyżej, to musimy wrócić do bazy, do podstaw i wokół tego zbudować, bo tak jak się Fiset odgrażał, że on będzie wprowadzał nowe uderzenia, no jakieś tam kombinacje, kiedy był czas na to, kiedy grała ze słabymi dziewczynami, wygrywała gładko, to tego nie było. To teraz parę razy myśmy tu z Arturem Szostaczko właśnie na ten temat mówili, kiedy był mecz właśnie z Sakkari, kiedy nie wolno było kombinować, wymyślać żadnego kwadratowego koła, to ona nagle zaczęła to grać, ale nie przypominam sobie, żeby to był na przykład jakiś sygnał czy impuls ze strony Fiseta. To jakieś było takie, wiesz, bardzo dziwne zachowania i trzeba by wrócić nie do podstaw, bo to trochę za dużo powiedziane, ale trzeba by wrócić na tą ścieżkę, znowu odbudować się powolutku. Jest pytanie o ten powrót, jeżeli pozwolisz. Jadwiga Nowak 3304. Czy widzi pan Sidor związek trenera Wiktorowskiego razem z zawodniczką, jeżeli chodzi o zanik wszechstronności? W 2020 grała Iga pięknie, czy teraz jak nie ma Wiktorowskiego są inne nawyki? Że zaniknęły te nawyki Ale nie ma 3 lat? nawyków. Nie ma, bo nawyk to jest coś, co zawodniczka zaczyna z tego słynąć lub nie. Są zawodnicy, którzy mają złe nawyki, powielają to, przegrywają przez to ważne punkty, gemy, co za tym idzie mecze. I są zawodnicy, którzy mają nawyki, które, właśnie to ciężko to nawet nazwać nawyki, to w pewnym sensie jakieś standardy wypracowane, które pozwalają ci wygrywać te ważne punkty, ważne gemy i co za tym idzie dalej mecze. Wiktorowski jak przyszedł, powiedział od razu: nie ma wirtuozerii, nie ma skrótów, nie ma woleja. Idziemy, trenujemy na zabój elementy te i gramy taką taktyką, która pozwala nam na wygranie turniejów, bo ja jestem tu po to, żeby jeździć z tobą i żeby turnieje wygrywać. To było prosto powiedziane. On nawet mógł uderzyć pięścią w stół, powiedzieć: koniec z kombinacją, jeżeli przyjdzie jakiś skrót, to może tylko i wyłącznie przypadkowy, wymuszony albo jakaś sytuacja nieprzewidziana na korcie. Jedziemy na turniej po to, żeby wygrywać, a ja ci daję narzędzia takie, że to będzie miało miejsce. No i tak było. Krytykują nas tutaj, więc pozwolimy Nas również krytykują? przeczytać. Bardzo nie boimy się Ale ciebie krytyki. trochę też? Czy Nie, nie, tylko ja myślę, już zwykle? też dostaję rykoszetem. Jup S. Mnie zastanawia, co wam chodzi z tymi świątkami. Przecież to są fajne dziewczyny, jakieś dzieci. Takie są czasy, a wy stare chłopy chcecie się przekomarzać z tymi dziećmi. Jakie stare chłopy? Ja sobie wypraszam. Nie, no nikt się nie chce przekomarzać, no to jak świat światem, no otwórzmy telewizor, jest polityka, jest sport, jest Jasne. ekonomia, tam się wszyscy kopią jeden z drugim i takie świątkary może nawet dobrze, że są. Ja akurat mówię, ja mam tak twardą skórę, jakie zwierzę ma taką taki nosorożec. No jak tak Nosorożec. patrzę, to hipopotam mógłby Tak. nawet to być. Nie, hipopotam czy nosorożec, to powiem ci delikatna skóra. Pikuś. To pikuś. Słuchaj, pojawiają się wielokrotnie, nie będę cytował nawet od kogo, chociaż czekaj, może zaraz znajdziemy. Jest pytanie o Agnieszkę Radwańską, Proszę że bardzo. skoro ta rakieta przy serwie była tak mocna, to czy aby jakie konsultacje nie były potrzebne teraz? Ale- Czy dopuszczasz że- Igi Świątek i Agnieszki Radwańskiej jakąś współpracę w tym zakresie? Nie wiem, Agnieszka Radwańska trzeźwo myśli o tym wszystkim i ja bym akurat do elementu, jakim jest serwis, do poprawy Agnieszki Radwańskiej nie brał, bo akurat jedną z pięt achillesowych Agnieszki Radwańskiej był serwis. Miała taki serwis. Zresztą ona grała w takich czasach, jak zaczynała, że aż takiego bombardowania nie było. Potem jak weszła trochę głębiej, no to było widać jak ten serwis kuleje, bo były siostry Williams. Ale była to jest w ogóle Szarapowa. możliwe, żeby zawodniczki tak sobie gdzieś wymieniały doświadczenia, czy jednak jedna jest legendą, druga jest legendą? To jest możliwe. Bo popatrz, Może być taka przyjaźń? oczywiście, mamy tę przyjaźń, to dzisiaj Znaczy, no, może jest, współpraca, nie wiem. przyjaźń to jest słowo w cenie. Natomiast Agnieszka Radwańska, zobacz, jeździ z Magdą Linet po świecie, służy doświadczeniem. Nie sądzę, żeby mówiła: Magda, graj tak czy inaczej. Tam jest raczej motywacja, raczej taktyczne, drobne rzeczy, takie wspieranie do duchu. Natomiast nie wierzę, żeby Agnieszka Radwańska, ona pod względem technicznym była bardzo specyficzna. Ona grała w taki sposób, żeby powtórzyć jej zagrania, nawet dla kogoś, kto jest elastyczny, ma taką, wiesz, luźną rączkę, manierkę do naśladownictwa, żeby to powtórzyć, to konia z rzędem komuś, naprawdę. To bardzo specyficzny sposób grania i Agnieszka Radwańska do nastawiania technicznego serwisu Igi Świątek z mojej strony nie.
205 łapek w górę. To dla nas bardzo dobra informacja. Przebiliśmy No już jak 205? To jest mało. łapek, ale łapek. A łapek, okej. A oglądających też grubo. Czekamy na kolejnych. Nie ma jeszcze tego rekordu. W tym twoja rodzina z całej Tak, Polski. moja rodzina to tu czuwa obok. Kibicują, żebyś mnie nie zjadł tutaj, bo ty jesteś stary wyjadacz tenisa, a ja zadaję ci pytania. Ja chcę zadawać wasze pytania, więc czekamy na kolejnych. Może niech Abramowicz zrobi papiery trenerskie i temat będzie zamknięty. Mine own Wimbledon, pisze. Słuchaj, To nie jest takie proste chyba, żeby zrobić papiery. Wiesz co, właśnie nie. Proste Właśnie jest? niestety nie. No, ja pojawiam się na kortach rzadko, ale się pojawiam. Bardzo często gram sobie z moją żoną dla przyjemności, która całkiem nieźle włada rakietą i obserwuję, co się dzieje na kortach. Słuchaj, nie wiem jakim cudem do tego dochodzi, ale mamy wysyp takich samozwańczych trenerów, mamy ludzi, którzy powiem tak, proszą o pomoc, wiesz? Okay. Proszą o pomoc w nauce tenisa. Się okazuje później, że ja, człowiek o miękkim sercu, zawsze ulegam, bo na korcie to jest zupełnie co innego. Tam się czuję jeszcze pewniej niż tu u ciebie. Natomiast i zgadzam się, żeby pomóc, żeby coś podpowiedzieć. Potem się okazuje, że to facet z papierami, który uczy ludzi. Niesamowite. Tylko się spotyka ze mną gdzieś na boku, na bocznym korcie i ja mówię, a jak tyś te papiery zrobić, człowieku? Przecież to jest jak te nie ma możliwości. Magisterium na Collegium Humanum. No, żebyś wiedział, ta sama szkoła. takie kolegium humanum tenisowe. On mówi, panie Lechu, forehand mi zaliczyli, backhand warunkowo, wolej do poprawy. Ja mówię, backhand warunkowo, wolej do poprawy, a ty tam obok uczysz jakiegoś klienta. No niestety takie rzeczy się zdarzają, więc jeżeli Daria Abramowicz, a wiem, że to sprawna dziewczyna, bo ona i na rowerze jeździła i uprawiała jakieś żagle, chyba wcześniej, tak? Nie wiem, chyba tak, przepraszam, tak. Zaraz to sprawdzimy, ale tak, żagle na pewno. Żagle były, na pewno, tak. na rowerze jeździła, szosowym to wiem. No to doceniamy jako więc dwaj koledzy. tak, to doceniamy na pewno, więc myślę, że z tyle lat przy tym tenisie, teorię to ma w małym palcu, już skoro jest w stanie CV jak wyręczyć Wima. Ze świątek pracowała, to w CV dobry wpis. Dokładnie, no zobacz, czasy się zmieniają, a pan zawsze jest w komisjach. Był Sierzputowski, był Wiktorowski, teraz jest Fiset, a Daria zawsze w komisji, więc tu akurat myślę, że jakby zrobiła papiery, to nawet przy takiej sławie, sobie trochę tutaj żartujemy, przy takiej sławie i takiej, wiesz, otoczce tego wszystkiego, to myślę, że to mogłaby dostać papier z urzędu. To nawet, ale to nie są tanie rzeczy, potem zatrudnić takiego trenera To wykształconego. to To są dwa etaty psychologii trener. To nie jest prosta sprawa. Jeszcze przyjaciel od kina, od zakupów. Jeszcze pytanie, oczywiście kolejne. Karolina W. Pytanie ciekawe, czy problemem Igi, a także Huberta nie jest to, że są tak na maksa skupieni na tenisie, nie mają życia poza kortem. Tutaj jako przykład została podana przez panią Karolinę Sabalenkę, która się zaręczyła. Zresztą w uzupełnieniu znowu tego pytania, ja widziałem taki film na Netflixie a propos różnych prywatnych sytuacji, no to widać było, że Sabalenka ma tam kilka takich ciekawych swoich celów prywatnych, a w przypadku Igi i w przypadku Huberta o tym się nie słyszy. No jak nie? To tutaj... Kto No to tak był? pani Karolina napisała. Pani Karolino, to mała korekta, to aktywność Igi mamy dużą. Ale fokus jest na tenisa chyba. Promowała dzisiaj książkę, polecała żądło, słyszałem, fajnie to wyglądało. Założyła własną firmę niedawno pod tytułem Jazda. Jest prezeską, ma 99% udziałów do spółki z tatą. A czyli tata ma 1 czy 99 razem? Kapitał jest podzielony tak, że jest 1% chyba zdaje się dla papy, więc jakaś działalność jest, nie tylko ten tenis. Hubert, fanatyk samochodów. Hubert jak tylko nie gra, to jeździ. Fan McLarena i też ma swoje hobby. Oboje sprawiają takie wrażenie, wiesz, bo jeżeli tutaj pani Karolina dobrze to zauważyła, bo rzeczywiście postronny widz, który tylko i wyłącznie śledzi media pod kątem tenisa, patrzy w telewizor na turnieje, to rzeczywiście może i Huberta i Igę postrzegać tak troszkę, jakby oni, wiesz, Wielką Pardubicką grali, mieli te klapki na oczach i tylko przeszkody, kolejne rundy, kolejne mecze, a to nie jest chyba tak do końca. Iga się dobrze maskuje, dobrze kryje, o jej życiu takim pozakortowym wiemy bardzo niedużo. Szkoda, żałuję, bo gdyby w ogóle ten team się trochę otworzył bardziej, był bardziej komunikatywny, to dziennikarze, ludzie piszący, mówiący, eksperci nie musieliby snuć żadnych domysłów, kombinować i różnych takich wymyślać historii niestworzonych.
I Hubert też jest takim człowiekiem zamkniętym, ale jego aktywność można, szczególnie właśnie motoryzacyjne hobby, ma na pewno, a stać go na to, bo nie każdy może śmigać sobie po Monte Carlo McLarenem chociażby. To nie są tanie rzeczy. To nie są bardzo, to są nawet bym powiedział bardzo drogie rzeczy. Kto z młodych przyszłościowych tenisistów jest w stanie wskoczyć na taki poziom, chociaż do pierwszej 50 ATP? Artur Dyrynda pisze. No, przetarli szlaki i wydawać by się mogło, że tak jak kiedyś u naszych zachodnich sąsiadów, Steffi Graf i Boris Becker otworzyli wrota do raju dla tenisistów. Fakt, że kilkunastu graczy i tenisistki, oni za tym Beckerem i za tą Graf poszli. U nas na razie z tymi wrotami to jest trochę ciężko. Jest kilka młodych, fajnych, utalentowanych. No, słyszy się choćby komentatorka Kanał Plus, Kostecka, ma córkę, która świetnie gra, która robi postępy. Naprawdę wygrywa jakieś już turnieje za pieniądze, czyli robi te pierwsze kroki. U panów jest Berkieta, taki niespełniony talent, który gdzieś może strzeli, może Max Kaśnikowski się obudzi, po tym kontuzji ciężkiej wraca też, ale nie jest łatwo. Nie ma takiego... Najgorsze jest to, że wiesz, że my nie, jako kraj wielki, blisko 40-milionowy, nad tym ubolewam, nie możemy wypromować i wyprodukować, brzydkie słowo, ale tak to się nazywa w żargonie, wyprodukować takich tenisistów, którzy by zasiedlili 100, 200, 300, te regiony, żeby tam nie było kilkunastu w sumie. Te dziewczyny, tak jak Kawa, Chwalińska, one się przebijają, one są gdzieś na tym zapleczu tych naszych trzech wielkich gwiazd, Magdy, Magdaleny i Igi, ale to jeszcze nie ten rozmiar kapelusza, bo one oscylują na granicy, wiesz, zagram w Wielkim Szlemie, nie zagram w Wielkim Szlemie. Linda Klimowiczowa też się pojawiła, też tu siedziała, mówiła o planach. Można sobie odsłuchać ten odcinek zeszłego tygodnia. Miała być w Miami, z tego co mówiła tutaj, Nici z Miami, pojechała do Słowenii, 75 000, 2 razy szuka, zmieniła trenera, teraz Iwański jest jej głównym trenerem. Zobaczymy, ciekawa współpraca się zapowiada, trzymamy kciuki, ale tutaj cały czas nie mamy takiego, wiesz, zaplecza właśnie między, może nie 100, ale takiego nawet 150-300, gdzie z tych rewirów jednym, dwoma dobrymi wynikami można skoczyć od razu właśnie na te głębokie wody, bo głębokie wody to eliminacje wielkich szlemów. 400 osób razem z nami. Witamy kolejnych fanów. Brakuje nam trochę do 4000 subskrypcji, a więc klikajcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco. 400 osób już razem z nami, a łapek w górę 224 to absolutnie bardzo dobrze. Pytanie, które musi paść, bo to jest pytanie, które ma dużo lajków, a propos twojej kariery. Trochę odbiegamy od tenisa, ale jednak jedną jesteśmy. Uwaga, pytanie padnie. Jakub Damasiewicz, czy zdarzyło się panu kiedyś zasnąć w kabinie podczas nocnej zmiany na Australian Open, gdy mecz się ciągnął jak flaki z olejem do 4 rano, a na korcie się nic nie działo? Zasnąć tak kompletnie nie, ale pijackiego komara przyciąłem. Ale na trzeźwo. No, absolutnie na trzeźwo. No, nie. Mamy takie instrumenty jak Volvo. Jak byś był pod wpływem, to nie odpali. Nie. Ten taki pijacki komar to jest takie, wiesz, tam, takie na moment, że jak na przystanku komuś widzisz w stanie lekko wskazującym, tak mu główka leci, to tak mniej więcej w godzinie duchów, czyli między 3 a 5, taką najbardziej wredną godziną, rzeczywiście. Jak jest mecz fajny, tak jak powiedział Kuba zresztą, jak jest mecz fajny, trudno zasnąć, bo coś się dzieje cały czas. Natomiast jak jest jakaś kompletna klęska emocjonalna, gdzie człowiek się w ogóle nie angażuje, to tak zdarzyło mi się, tak lekko, że główka opadła. Natomiast zdarzyła mi się sytuacja, gdzie mój współkomentator przykimał, a ja, człowiek o dobrych manierach, nie wybudzałem go z takiej śpiączki, dałem mu się 10 minut zdrzemnąć, nie będę zdradzał, kto to był, ale przekimał, obudził się, otrząsnął i jechaliśmy dalej. Wkurzają mnie te ciągłe narzekania na brak różnorodności. Mecz z Muchową zweryfikował, ile jest ta różnorodność warta. Dziś w finale Ryba z Sabą jadą ostro i siłowo i to jest recepta na sukces. Mister Krzych. No, tak jak powiedziałem, to chyba się Mister Krzych? Mister Krzych, tak. Mister Krzych się włączył chyba późno, bo nie słyszał wcześniejszych naszych wypowiedzi.
siła jest na pierwszym miejscu. Okej, trochę traci ten tenis na takiej atrakcyjności, ale jeżeli się takie dwie jak Sabalenka i Rybakina dopadną w finale, tak jak dzisiaj, i rzeczywiście ta siła nie powoduje za dużej ilości błędów, czyli nie grają w jakimś takim, wiesz, szale, że byle mocniej, że tam troszkę jednak tej głowy jest i próbują coś urozmaicić, nie odejmując zbyt wiele z siły, to mamy wydarzenia epickie. To mamy mecze, no tak jak pamiętasz, Świątek z Kiss, jak Świątek grała w Madrycie z Sabalenką. Coś musi być ciekawego, bo Tak, inaczej jest, byś jest, się jest. nie śmiał. Śmieję się, bo tutaj dopytują o to chrapanie twojego kolegi, bądź też Ale to spanie. bardzo chętnie. Takie, No ale czekaj, chodzi jest pytanie. Patryk Wasilczyk pyta, czy to Karol Stopa kimał z tobą obok. Nie, to nie był Karol. Niech nie ciągną mnie za język, bo to są tajemnice alkowe, nie mogę zdać. Dlatego ja się czasami uśmiecham na państwa pytania. Bardzo dobrze, mogą to być pytania, każde pytanie jest dla nas ważne. Niektórzy tutaj naprawdę mają różne pytania, na przykład czy Lexidor będzie nowym trenerem Igi Świątek. Przemilczam, bo to niekulturalnie, żebyś sam o sobie mówił, więc utnijmy temat. Ale już pytanie, czy Lexidor się zgodzi, że Iga ma taką samą taktykę na każdą zawodniczkę. Znak zapytania stawia Gosia Szczycińska. Zgodzę się, bo to miało miejsce właśnie epoka Wiktorowskiego. Tam była jednostajna, jednolita taktyka, ale w myśl zasady, że zwycięskiej drużyny się nie zmienia, to też się nie mogło zmienić, bo wychodziła, demolowała i to absolutnie, wiesz, nie podlegało żadnej dyskusji, bo to tak jak masz skład w piłce nożnej. To jak masz zwycięską drużynę, to nie zmienisz 11, żeby dać im odpocząć, bo jeżeli ich zmienisz, to wyjdzie kompletnie inna drużyna i to, co zbudowałeś, wyniki czy jakieś serie, które tam zbudowała Iga, to od razu legnie w gruzach. Tego robić nie wolno i tu akurat trzeba Igę za tamten okres chwalić, no i mieć nadzieję, że taki okres pod względem skuteczności, nawet jeżeli to będzie jednolita taktyka i ten tenis nie będzie różnorodny, że ta skuteczność wróci i wygrywanie seriami też wróci, bo wszystko jest możliwe. Kuba Damasiewicz prosi o najzabawniejszą anegdotkę z kabiny komentatora. No jest ich sporo. Ta, która się nadaje. Słuchaj, jest taka jedna. Karol Stopa i moja skromna osoba, jak wiesz, i Kuba wie, i praktycznie wszyscy tutaj wiedzą. My komentujemy wspólnie. Karol komentował wcześniej ode mnie, bodaj 2 lata. Ja w 2000 dołączyłem i w zeszłym roku to było ćwierćwiecze, bardzo fajna taka rocznica. 26 rok teraz w styczniu rozpocząłem. I był taki moment, że Karol przychodził ze swoim psem do tak zwanej budy. No, Okay. wiesz, tu No buda, tak. tu pies, wszystko się zgadza. Przychodził z psem, on się wabił set lub gem, ale stawiam na seta. No akurat imię psa nie ma znaczenia. I wyobraź sobie, że on był tak wychowany fajnie przez Karola, że jak wchodził do budy, to przez całą transmisję spał. W ogóle się nie kręcił, nie szwendał, spał. A mecze, jak wiesz doskonale, Tak. były wielogodzinne. I któregoś pięknego dnia on wszedł, myśmy mieli taki bardzo długi mecz i ja na śmierć zapomniałem, że ten pies tam jest w ogóle. I Karol pewnie też. I wyobraź sobie, że w pewnym momencie, a budki są małe, ona jest nawet mniejsza niż nasze studio, o wiele mniej komfortowa, jeżeli chodzi o tą przestrzeń. No raczej, bo tu fajnie jest. Tak, dobrze wytłumiona, wiesz, oczywiście też tam klimatyzacja, to, tamto, no, ale jednak taka klaustrofobiczna jest dosyć. No i wyobraź sobie, że siedzę i nagle czuję potworny smród. Ale tak potworny, że zaczynam się zastanawiać, jak to jest możliwe. My jesteśmy zamknięci, mamy wywiew, nawiew. Okay. Czy to jakaś 5. kolumna, ktoś nas truje, wpuścił jakiś cyklon B prawie, żeby nas tutaj udusić. I mówię, rany boskie. Patrzę kątem oka na Karola. Karol nic. Siedzi jak wiesz, niewzruszony. Mówię, katar ma czy co? Wiesz, że się zastanawiam, czy on w ogóle kontaktuje. I słuchaj, ściągnąłem słuchawki, włączyłem mikrofony i mówię, Karol, ty nic nie czujesz? Mówię, a co? No bo Karol skoncentrowany na meczu, on jak jest skoncentrowany na meczu, to mogłaby, wiesz, haubica 125 mm odpalić mu nad uchem i on by w ogóle nie zareagował. I są wyłączone mikrofony, jest cisza jak makiem zasiał, no bo wiesz, że budka wytłumiona perfekcyjnie. I nagle secik powtórzył
swój secik. Puścił bąka tak strasznego, że już było wiadomo skąd te smrody i myśmy no niestety musieli secika wygonić. Ciężko nam było potem, bo jak wiesz, przewietrzyć taką budkę to nie jest taka prosta sprawa. No, było jeszcze mnóstwo takich gagów, natomiast ten jest uważam taki przed 22, tak? Spokojnie. Tak, jeszcze mamy 20 minut do 22. Czekamy na kolejnych fanów tenisa, zwłaszcza, że ten mecz się jeszcze toczy. Więc mamy trochę pecha, że czekamy, aż państwo przyjdą po tym meczu. 2 godziny 28 już grają. A była taka propozycja, żeby przesunąć tę transmisję po meczu, to byśmy do rana tu siedzieli, ale czekamy na to, aż się mecz skończy, żeby na bieżąco go skomentować i czekać jeszcze na tych, którzy, mamy nadzieję, zajrzą do nas. Dajcie im znać, że jak skończą oglądać, to warto zajrzeć również do nas. Słuchaj, jeszcze pytanie tutaj a propos Igi Świątek. No offense but, taka ksywa. Czy mając na uwadze obecny poziom WTA, a także napływające nowe, młode zawodniczki, to czy pan Lech sądzi, czy Iga ma szansę na wygranie jeszcze kiedykolwiek jakiegoś szlema? No ale przecież Iga jest cały czas młoda zawodniczka. Ja pytam, no czy pani pyta, pan odpowiada. Rozwojowa, oczywiście, pewnie. Nie, to w ogóle jest jak najbardziej. To, żeby Iga nie wygrała już nic do końca kariery, to musiałby być splot jakiś, wydaje mi się, bardzo okoliczności bardzo niesprzyjających. Odpukać niemalowane i nieheblowane, bo on jest chyba lakierowany. Tak, to jest lakierek. Wiesz, to nie są tanie rzeczy. Tak, to on jest... Ustaliliśmy to na ostatniej transmisji. Solidny, tak. Kontuzja jakaś naprawdę lub jakiś wypadek. No mówię, no to są rzeczy niezależne, nieprzewidywalne, bo od strony sportowej, jak się ustabilizuje, bo niemożliwe jest, żeby taka, wiesz, taki nastrój, takie mieszanki nastrojów, taka postawa na korcie, ona trwała jeszcze, bo im dłużej ona będzie trwała, tym gorzej dla Igi, tym trudniej się będzie odbić. Normalna sprawa, bo to wiesz, to tak jak z tym Hulbertem, co to pojechał na Challenger, żeby się nagrać, żeby się odbić i przegrał w pierwszej rundzie. 21:37 minęła, prowokują nas, żeby śpiewać Barkę, ale ze względu na szacunek Barki śpiewać nie będziemy, ale generalnie faktycznie macie poczucie humoru, drodzy internauci, a pytanie jest o 3 twoich topowych tenisistów. Tak próbuję cię poznać też bardziej prywatnie, więc jeżeli dasz się poznać prywatnie, to odpowiadaj. 3 takich topowych, których ty uznajesz? Słuchaj, taki dla oka, którego uwielbiałem oglądać, może też dlatego, że miałem okazję go poznać i przekonać się, jak to wspaniały jest człowiek, mimo to, że wygrał 2 razy US Open, był w finale Wimbledonu. Patryk Rafter, bo o nim mowa, który teraz sobie, wiesz, lata małym śmigłowcem, jeździ kładem i pilnuje stada owiec wielkiego, gdzieś w okolicy Melbourne, ma wielkie rancho. Ale jego sposób grania, jak ja tęsknię za tym sposobem grania, serwis volley, pierwszy serwis, drugi serwis, bieganie do siatki, chip and charge, te wszystkie akcje po slajsie, po forehandzie, no fenomenalnie. To takie naturalne przedłożenie Peta Casha, takiej szkoły Rod Laver wcześniej, bieganie do chyba Ken Roswell też, potem właśnie Pat Cash, skończyła się ta linia na Patryku Rafterze. Genialny do patrzenia. Potem Pete Sampras. Wiesz, ja specjalnie nie biorę pod uwagę tych niedawno, którzy skończyli, bo jeszcze jest trochę za wcześnie. Jeszcze żyję takimi czasami tych bitew tenisowych. Pete Sampras kontra Andre Agassi, ale Pete Sampras, jego skromność, jego taka, wiesz, postawa, ten mecz, gdzie umarł mu trener na raka, gdzie on płakał, serwował asy, poświęcił mu to zwycięstwo. No, genialny facet. Poza tym jego... Mamy słuchaj, przerwę nigdzie ci, nie ma. bo mamy informację z ostatniej chwili, że Sabalenka wygrała finał Indian Wells. Tak, Niesamowity thriller, w końcu. wielkie emocje. Tak. A śledzisz tak, no to Znaczy ja mam tutaj okay? ja mam tak się zastanawiałem właśnie przed tym finałem. One często ostatnio się spotykają we dwie, ale Sabalenka, ta jej skuteczność finałowa, czy w wielkich szlemach, czy właśnie w tysiączkach, no Bo różnie było. różnie była, bardziej przegrywała niż wygrywała i szacunek dla niej, lub szacun, jak kto woli, bo tutaj młodzież cytowałeś nieraz. No tak, czyli bo tak się czujemy. Tak, szacun dla Sabalenki, że przełamała się w tym finale po bardzo dużym, srogim laniu w pierwszym secie, że się odbudowała, a potem przechyliła szale zwycięstwa. Tam zdaje się 7-5 czy 7-6? Czekaj, 5-6, 8-6. Aha, okej. Czyli tam... Odwrócony tiebreak, a Czekaj, całość zobaczmy. zaraz będziesz miał. Tak, czyli tiebreak. Bardzo dobrze to dla jej głowy. Okay? Bo rzeczywiście ona tak
grała, bo grała, wszyscy wiedzieli, że gra, ale więcej było Sabalenki właśnie w kontrze do Igi. Kiedy naszej nie ma i wszyscy myślą tylko, że na tenis, kort, treningi i granie, nic więcej, to Sabalenki było wszędzie pełno. A tu ten wielki karat na palcu, Tak. a to pies, Zaręczyny, a to zaręczyny, a to tańce, a to hulanka, a to śpiewanki, a tu kontrakt z nową jakąś marką modową. Więc jej było wszędzie pełno i tak trochę już przebąkiwano, że tego jest za dużo i to się odbija na korcie. No zobacz, Poszło się dobrze. odbiło, że wygrała Słuchaj, tysiączek. nam się też odbija. Bardzo serdecznie witamy kolejnych fanów. 425 osób. Widać od razu ten efekt. Faktycznie mecz się skończył, warto być razem z nami. Co prawda nasza transmisja już lada moment pewnie do końca, ale jeszcze na bieżąco komentujemy to, co się dzieje, więc witamy kolejnych i proszę dać informację, że teraz już komentarz do tenisa tutaj w tym miejscu. No to trzymajmy trochę to, co się wydarzyło. Gdyby zderzyć ten mecz i te zawodniczki, kątem oka patrzyłeś, bo widziałem. Jaka dzisiaj jest różnica pomiędzy Igą Świątek a chociażby Sabalenką? Ale w dniu dzisiejszym. Patrząc na dziś, na datę, którą mamy, na 15 bodaj dzień marca, jeżeli dobrze ja liczę, tak? Tak. Niedziela. Niedziela, 15 Niedziela. marca. Wszystko się zgadza, nie chcę być inaczej. Wiesz, nie ma za dużych różnic i to może zabrzmi śmiesznie, ale nie ma za dużych różnic, natomiast wachlarz zagrań, tu jest różnica, bo Świątek sama przebąkuje, trener poza kortem w wywiadach mówi, że będzie dorzucał nowe elementy, że ten repertuar, wachlarz zagrań będzie coraz większy, że będzie większa swoboda w graniu i jakoś tego nie widać, ale z drugiej strony po stronie Sabalenki jest o tym mowa, ale widać na korcie. Jest slice, jest skrót, chodzi na siatkę, nie boi się drive'a, urozmaicony serwis właśnie, plus siła fizyczna, bo na poziomie fizycznym trudno znaleźć różnicę. Nawet bym powiedział, że Iga, szczególnie jeżeli chodzi o wektory biegania, czyli na boki, lekko do przodu, te takie najbardziej istotne kierunki, nawet bym powiedział, że od Sabalenki w tym elemencie jest lepsza. Z bieganiem do przodu też bym mały plusik na stronę Igi położył, tylko że właśnie dzisiaj niestety tylko te walory, one nie przechylą szali zwycięstwa. Już nie wystarczy szybciej biegać, być odpornym bardziej kondycyjnie, mieć większe zdrowie. Jednak sama ręka też ma znaczenie, bo jeżeli Sabalenka, Rybakina i Iga, taką powiedzmy sobie święta trójca, taka czołówka, jeżeli chodzi o to natężenie grania, o tą fizyczność, to jednak Sabalenka z tego towarzystwa wyróżnia się najlepszą ręką na chwilę obecną, bo to się może zmienić. Rybakina ciężko sobie wyobrazić, żeby ona oprócz wycieczek do siatki nielicznych dorzuciła jakieś elementy takie z zaskoczenia dla tych dwóch pozostałych. Natomiast Sabalenka na tle tych Rybakiny i Świątek ma w tej chwili najbardziej uniwersalną rękę i najczęściej sięga właśnie po elementy, które są swojego rodzaju zaskoczeniem dla dwóch pozostałych. I tym się różni. I dlatego można mówić, że możesz powiedzieć, nie znając się na tenisie kompletnie, że Sabalenka po tym, co widzisz, gra tenis taki uniwersalny, urozmaicony, nawet można powiedzieć, że dobrze się bawi momentami. No widzimy tutaj teraz akurat, nie wiem, ty nie masz, a ja mam podgląd. Sabalenka jest przed rozdaniem nagród, świętuje ze swoją ekipą i taszczy psa na rękach. A prawda? tak, to psa widziałem tego taki znanego. poker spider Ale słuchaj, to chyba jakiś, trochę, tak? jakiś jeden bezczelny jest, bo muszę go sprowadzić na ziemię. no. Andrzej Skwarski, panie Andrzeju, no jak babcia wygrała? No przecież Sabalenka ma Jaka 27 lat, a pisze, że babcia, no to babcia w tym wieku? No widzisz. Niemożliwe To biologicznie. gdyby, parafrazując pana Andrzeja, gdybym ja pojechał z czymś takim, no to zaraz świątkary, koniec. Kosynierzy do akcji. Świątkary są też aktywne tu na czacie, pozdrawiamy gorąco, ale już nie czytam wszystkiego, bo się nie nadaje. Ale komentarze takie... Ale może nie przeczytaj tak, wiesz, no wybierz Od czasu do czasu tak się to wrzuci, no. żeby też nasi widzowie, ci nie należący do, cytując Karola, Kościoła Świątkar, żeby też mieli jakiś obraz Nie, tego. bo będzie pisał Tomasz Świątek, że śpisz w nogach, a po co ci to? I nic nie wiem. Nic nie wiesz. Pozdrawiamy panie Tomaszu. Czasami jest tak, że jak się spożywa niektóre płyny, to warto nie pisać. To taki mój komentarz. Ja wiem, bo ja trochę bardziej w Prawda? świecie polityki, No pracując w tak, TVP Info tak, długie tak. lata i teraz w Polsce 24, to problem jest tego typu, że pijesz, nie pisz. Po co? Kryptoreklamiarzu, ty Nie, jak wiesz, powiedziałem tylko, wiesz, pijesz, nie jedź, była taka akcja, której byłem też twarzą kiedyś, więc to się też tyczy alkoholu, więc jak się tam, wiesz, pisze gdzieś coś, jakieś głupoty, to... A tam było, pamiętasz? Piłeś, nie jedź, Tak. nie piłeś,
wypij. Nie, no, słuchaj, nie namawiamy. Absolutnie nie namawiamy do alkoholu. My sportowcy. Chyba, że i tutaj pewnie czujnie internauci wiedzą, jesteśmy Amandą Anisymową, która na brzegu basenu pięknie reklamuje A tequilę. pytali też o to, Tequilę. czy to powinno tak być, twoim zdaniem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem też nie. Jednak sport i alkohol moim to się zdaniem nie też nie. Moim zdaniem też nie. Jedyną taką dopuszczalną rzeczą, którą biorę pod uwagę, ewentualnie jakieś bezalkoholowe piwko i część kampanii z tej reklamy idzie na przykład, jeżeli Na ja sport. byłbym sportowcem, któremu chcą zapłacić za reklamę, Okej. to bym zareklamował piwko bezalkoholowe i powiedział 50% z tej kampanii reklamowej niech idzie na Dom Dziecka albo na jakiś młody talent tenisowy albo jakiś inny. My cały czas wodę pijemy, żeby była jasność, ale jeżeli są sponsorzy, którzy chcieliby dołączyć do trzeciego serwisu, to proszę również do nas pisać w wiadomościach prywatnych. Jest wiele przestrzeni reklamowej, można to zagospodarować, a będzie wtedy to z korzyścią dla polskiego tenisa, bo wiele tu analiz. Jak cię Tomasz Świątek zaprosi na dobrą szklaneczkę, to byś przyjął takie zaproszenie? Wiesz co, jeżeli to miałaby być szklaneczka, która zakopie, ja nie wiem, z mojej strony nie ma żadnego toporu, ale jak weźmiemy pod uwagę komentarze w tak zwanej sieci, to jakiś topór wojenny gdzieś tam lata w powietrzu. Ja jestem człowiekiem, wiesz, pokojowo nastawionym do wszystkiego. Bardzo chętnie bym wychylił, nawet ponieważ ja nie piję alkoholu generalnie, bo uważam to za zło potężne. Okej. I słusznie. Ale w tym wypadku mógłbym zrobić wyjątek. Jeżeli by to było takie, wiesz, 0,2 malutkie na jęzor, to tak. Tylko potem nie piszcie nic w sieci, bo to się może źle skończyć. A propos tego komentarza o babci Sobalence, to chyba chodziło panu o Sapcia, a nie babcia. Tak próbują tutaj inni go bronić. Więc Może być. Mogło może tak być, że niesłusznie No nie go może, jeżeli sprowadziłem weźmiemy na pod ziemię. uwagę, że Venus Williams gra, nie będę wypominał wieku Venus Williams, to jak ten jegomość nazwałby Venus Williams w stosunku do Sabalenki. No to co, nazwałby ją prababcią? Bez No nie, przesady. no to by byłoby dziwne co Bez najmniej. przesady. Losowanie Miami Open, Jakub Domasiewicz ponownie. Panowie Iga Świątek w drugiej rundzie Miami Open z Magdą Linet albo Warwarą Graczewą. Francuska, tak. No, jeżeli wspominałem o Magdzie Linet, ja bardzo chętnie bym zobaczył taką konfrontację między Magdą a Igą, bo to zawsze mamy pewność, że nasza idzie do przodu, jedna czy druga. Oczywiście Iga byłaby faworytką i to potężną, ale z kolei Magda mogłaby zagrać fajny mecz u trochę młodszej koleżance krwi napsuć, dlatego że jest w sytuacji w takim meczu kompletnie bez jakiejkolwiek stresu, bez jakichkolwiek zahamowań no tak, bez stresu i zahamowań kompletnie. Może sobie zagrać luźny, swobodny tenis i to może być całkiem fajna konfrontacja. Tylko że wiesz, no, Linet jest w takiej formie, że nie do końca z Graczewą bym stawiał na nią. Zobaczymy, bo to będzie forma dnia. To będzie coś, co okaże się już po paru gemach, w jakim jest nastroju Magda. Odpoczęła, nie nagrała się za bardzo, zagrała debel krótko, zagrała pierwszą rundę tylko, więc czasu na trening, na regenerację, a to jest w jej przypadku najważniejsze w tym momencie. Miała dużo i trzymajmy kciuki, żeby Graczewą przeskoczyła, bo ja bardzo chciałbym zobaczyć mecz Linet-Świątek. A jak tam dalej? Bo Kuma Domasiewicz, z tego co wiem, to Aktywny. aktywny, wiesz, jak pchła na grzebieniu, on zawsze jest. Zresztą on bardzo często w trakcie tych nocnych transmisji służy radą i pomocą, za co mu serdecznie z tego miejsca dziękuję, bo to jest naprawdę taki sprzymierzeniec, jak jest godzina duchów. Okay. Kiedyś się mówiło za komuny godzina tych, co rozwożą mleko. Pamiętasz? Nie pamiętam, ale słyszałem. Inżynier Karwowski i spółka się kłania. Słuchaj, 10 minut, tak się umówmy, do 22, jeżeli pozwolisz, no bo to jest czas, który płynie nam w niedzielny wieczór, miło. Jeszcze pytania związane chociażby ze strony naszego wspierającego, trzeba go docenić, bo są też wspierający, którzy klikają wesprzyj, do czego namawiamy. Adrian Galak 8841, chodzi Gold, o... tak? To nasz Gold. Tak, to jest Gold. No, tak, ten Galak, tak. Wspierający. Ja już pamiętam bez zapisywania. Jak teraz pomylę rozwinięcie tego skrótu, to wybaczcie, bo jest BJKC, czyli Billie Jean Cup. A widzisz, to jednak coś tam mniej więcej już świta w tej głowie. Predykcja na mecz z Ukrainą. Kto będzie naszą ostatnią zawodniczką? No tak, bo mamy 4 zgłoszone w tej chwili. 5. miejsce otwarta sprawa. Wiemy już, że Ukraina anonsowała skład najmocniejszy. W tym naszym składzie nie ma Igi Świątek na chwilę obecną. Bez żadnych takich
ściem czy tam podtekstów, jak nie przyjedzie Iga, nie wygramy z Ukrainą, nie ma szans, Okej. bo tam jest Svitolina, tam jest Kostiuk, jest świetny debel i bez Igi nie wygramy. Z Igą będzie bardzo ciężko. Jest mecz w hali, jest mecz na korcie ziemnym. Pytanie, bo nie wszyscy znają regulamin. Jeżeli będziemy mieli Igę zgłoszoną jako 5., ale nie oficjalnie jeszcze, to kapitan ma prawo desygnować do grania z tej 5. i zamknąć skład chyba na godzinę przed losowaniem. Okej. Czyli tym takim meetingiem kapitanów, prezentacją, to chyba godzina jest. Mogę się mylić, ale chyba tak mówi przepis, że można na godzinę przed meczem skład zmienić. I teraz pytanie, bo tak, gdyby Iga zagrała Sunshine Double, czyli Indian Wells plus Miami do finałów, co było możliwe, no ale już wiemy, że się nie wydarzy, to mogłaby zrezygnować z powodu tego, że potem po zmianie kontynentu, zmianie klimatu i tak dalej, ona potrzebuje zawsze sporo czasu i to nigdy nie było jej mocną stroną. Dużo tego czasu na regenerację i najzwyczajniej w świecie mogłaby powiedzieć, że no ocenia, że będzie drużynie nieprzydatna. Natomiast zobaczymy, jak pójdzie w Miami. Jeżeli, co mam nadzieję się nie wydarzy, no dojdzie też do ćwierćfinału maksymalnie, no to tu już taka historia z tym, że jest zapracowana, że regeneracja i że to już takie będzie, wiesz, to już kibic polski zacznie zgrzytać zębami, tym bardziej, że jest już na wokandzie jest afera w Pyriziro Arenie w Gliwicach, bo nie wiem, czy wiesz, że odwołano biletowaną, już zaklopsowaną na amen jakąś imprezę technoparty czy coś, też na kilkanaście tysięcy ludzi, albo nawet więcej, bo Trzeba będzie oddać. bo to na stojaka. Oni już im zabrali tę arenę i teraz wiesz, dzisiaj dyskusja w sieci polega też na tym, czy Iga będzie, czy nie będzie, bo organizator, sam kapitan, proszono o zdanie, oni teraz nabiorą wody w usta, bo jak powiesz dzisiaj nie ma Igi, to nie sprzedasz ani pół biletu. To trzeba powiedzieć, że są, żeby tam wspierać ten tenis. No więc, są no szanse, więc- są no- szanse, słuchajcie. no więc- 14 osób nam więc- brakuje do 500. Więc to jest taki, wiesz, czy przyjedzie, czy nie przyjedzie. No, mecz ze Svitoliną był. Ja mówiłem, Okej. że to taki wstęp No tak. w ostatnim programie. Pamiętam. Mówiłem, że to taki wstęp do tego meczu. No, wiesz, kor ziemny co prawda, więc jednak taki delikatny ukłon w stronę Igi. Ale to nawet przy pełnym składzie Iga, Svitolina i Kostiuk i potem ewentualnie gra na krzyż, bo pamiętajmy, że w finałach gra się tylko single, double, a tu się gra na krzyż. Zdaje się, z tego co wiem, w eliminacjach to są a la Puchar Davisa. Pierwsza z drugą, druga z pierwszą, potem double ewentualnie. Więc, Strasznie to skomplikowane. więc nie będzie, mimo gdyby Iga była i Ukrainki już wiemy, że traktują to super poważnie, no to wiemy, że będzie bardzo ciężko, ale też mam takie, bo wynotowałem sobie, wiedziałem, że ten temat padnie. Bardzo dużo ekip będzie grało bez swoich liderek. Japonia bez Osaki, Muchowa nie Musisz będzie grała. sobie tablet kupić, bo to źle wygląda. ta karta. Nie, jest okej. Ty masz tablet, wystarczy. Muchowa, Tak się Raducanu, chciałem, takie wiesz, troszkę nazwiska, przysiąść. Rybakina nie będzie grała. Okej. Wyobraź sobie, że armia amerykańska tenisowa zagra bez Goff, bez Peguli, bez Anisimowej. Tylko to jest zawsze jedno ale, że te ekipy i te nacje, które wymieniłem, gdzie tych gwiazd zabraknie, one mają drugie garnitury troszeczkę lepiej skrojone niż Okej, nasz niż my. i mogą sobie poradzić. My, grając z drugim garniturem, z tak skrojoną Ukrainą, nie mamy żadnych Lechu, szans. mamy 5 minut, więc szybkie pytania, bo tutaj krzyczą na mnie i krzyczy na mnie pan Bodzio. Jaką ty grasz rakietą, jak grasz? Bodzio? Znaczy Bodzio nie wiem jaką gra, ale Bodzio się pyta, jaką pan Lech gra rakietą. Ja gram rakietami od zawsze firmy Head Okej? i w zależności od tego, co. To jest, widzisz, to jest tak trochę jak kolarz. Jak jadę na czas, to biorę kozę. Jak jadę po płaskim i bez wiatru, to biorę duże stożki na koła. Jak wieje boczny wiatr, to jadę praktycznie na stożku 20 mm. I tak się z ciebie śmiałem, że jesteś gravelowcem, wiesz o tym. Nie, Znaczy, ale- śmiałem się tutaj, tak. Ale jakim ja jestem gravelowcem? Pojechałem na gravelu teraz, bo A, mam już szosę w wiesz. remoncie i za Okej. chwilę, za parę dni... Gravel dla kolarza jest jak padel dla tenisisty. No padel, dla mnie padel to jest klęska. To jest Boję się zapytać, co ty o tym sądzisz. Nie. Padel to jest ostatnia rzecz, za którą bym się brał. Natomiast jeżeli dla tych, którzy tak się śmieją z gravela, No. to teraz ja odwrócę. Jest pytanie. Jeżeli masz do wyboru
siedzieć w domu na dupie i nie pojechać, Nie, no to jechać. a masz gravel, To na gravel. a szosa w remoncie, to co, wolisz przed Nie, telewizorem no. oglądać Paryż Nicea czy Tirreno Adriatico i patrzeć jak ci kolarze jadą, czy pojechać i potem oglądać? Nie, no, nie ma kręcić. takiej możliwości. Namawiamy do aktywności. Ja nawet gdybym, bo mam jeszcze w garażu kilka tych rowerów, mam MTB, jeżeli trzeba, to wychodzę Nie na chwal się, MTB. bo cię okradną, jak będą wiedzieli, który to garaż. No dobrze, powoli zmierzamy ku końcowi. Jeszcze jest takie fajne pytanie od jednego z naszych fanów, tylko już otworzę, żeby go również wymienić z imienia i z nazwiska. Chodzi o to, że który tenisista według pana Lecha powinien być zauważony, albo który mecz by pan Lech polecił, którego tenisistę, aby wkręcić się w tenis, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę po naszych spotkaniach tutaj razem z trzecim serwisem, to pytanie Artura Dyndy. O, ciekawe. Trzeba sobie wybrać jakiegoś jednego i zobaczyć, czy to dyscyplina ciekawe bardzo pytanie. To pewnie dotyczy naszych czasów teraz. Tu i teraz. Pewnie na VHS-ie nie. Nie, na VHS-ie już nie, ale internet ma. Czy kasetę wciągnie, proszę. Tak, internet jest kopalnią bez dna, można by... Ja bym polecał z takich czysto szkoleniowych względów, jeżeli... Kto to był? No, już ci powiem zaraz, tylko muszę sobie przewinąć. Pan Artur. Jeżeli pan Artur gra w tenisa i Jest nas 500, bardzo dziękujemy. jeżeli pan Artur gra w tenisa i ma dobre oko, to jednak mimo wszystko... I jeszcze jedna rzecz ważna. I na przykład gra jedną ręką w tenisa, to bym polecał mu, żeby popatrzył na Rogera Ale pan Federera. Artur ma dwie ręce, więc może grać drugą. Nie, jedną ręką backhand. Rozumiem. Nie dałeś mi dokończyć. Ja cię lubię tak wcinać, wiesz, bo to ci tak zbija teraz pan Tałyku. I jeżeli ma jednoręczny backhand, w co wątpię, ale jeżeli ma, to polecam Rogera Federera, bo można bardzo z patrzenia się nauczyć techniki luzu i swobody. Jeżeli gra oburącz, no to trzeba by poszukać z tych teraz herosów, którzy grają. Sinner, perfekcyjna praca tułowia przy backhandzie, też jeżeli chodzi o serwis, o forehand, Alcaraz, jeżeli chodzi o pracę tułowia, bo to są akurat ludzie, którzy są na topie. Co prawda w finale nie zagrają razem, nie będzie 1-2, bo Alcaraz przegrał z Danilem Miedwiedewem, który się w Dubaju chyba w czasie wojny zahartował, uciekał autobusem przez Oman i taka podróż, taka z przygodami chyba go zahartowała i zagra w finale. Tak na marginesie, to ci dwaj akurat Alcaraz i Sinner, oni są tak podobni, że aż różni. To są takie w wielu punktach skrajności, że śmiało można i z jednego, i z drugiego coś wiesz, zabrać do siebie, tylko trzeba po prostu, tak jak się czyta ze zrozumieniem, a niektórzy mają w mediach społecznościowych trochę problem z tym, żeby czytać ze zrozumieniem. To prawda? To też trzeba patrzeć ze zrozumieniem, kto jak gra i te wszystkie rzeczy wyciągnąć, nie żeby zaraz naśladować czy tam papugować, ale jeżeli masz takie wzorce, jak najbardziej. Lechu, bardzo ci dziękuję. Było bardzo miło. Nie wchodzimy w trzecią godzinę. No nie, wystarczy, 22 już jest, trzeba spać rano do roboty. Natomiast tak, mamy 500 osób. Bardzo wam dziękujemy. YouTube jest fantastyczny, trzeci serwis świetny. Proszę klikać subskrybuj, tak aby być zaproszonym na kolejne transmisje. Jak klikniesz subskrybuj, ten dzwoneczek, to wtedy dostaniesz powiadomienie, że będziemy o podobnych rzeczach gadali. Umówimy się na pewno z Lechem jeszcze na te show biznesowe ciekawostki, bo mnie to zafascynowało. Kto z kim i dlaczego. Ja wiem, że ty lubisz też fachowców. Fachowcy też będą oczywiście na tym miejscu, chyba częściej niż ci od show biznesu, ale było bardzo miło. Natomiast oczywiście ten odcinek można także obejrzeć w całości za chwilę. On na YouTubie będzie dostępny od startu do mety, jeżeli ktoś dopiero po meczu przyszedł. Warto go zobaczyć dzisiaj czy też jutro. No i fragmenty również trzeciego serwisu na bieżąco w trzecim serwisie. Analizy, komentarze. Najlepszy program w tej chwili w kraju. Warto być blisko, a jeżeli ktoś chciałby wspierać ten program, to również w wiadomości prywatnej proszę napisać. Jesteśmy otwarci na różne formy wspierania. Lech Sidor idzie spać, bo rano na rower musi wsiąść. Nie, rano nie. Jutro wolno. Po południu. Po południu będziesz kręcił. Jakby ktoś chciał kręcić, to można znaleźć... Ale podobno ma padać, wiesz, idzie zmiana frontu, ale od czego są długie spodnie? Nie ma to jest problemu. naturalne chłodzenie, jak Nie mówią ma trenerzy problemu. kolarstwa. Nie ma. Bardzo Państwu dziękujemy. Lech Sidor, Adam Giza, kłaniamy się nisko. Dobrej nocy, do zobaczenia. Dobranoc.